Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność przywitać Państwa na drugiej już konferencji Eter Wieczne Dziedzictwo. Nazywam się Monika Zając i reprezentuję program Drugi Polskiego Radia, patrona medialnego tego wydarzenia. Patronką honorową konferencji jest pani Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalna konserwator zabytków. Serdecznie witam Jakuba Makowskiego, dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Resortu Kultury. Witam dyrektora Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych Ministerstwa, pana Karola Zgódkę wraz z zespołem. Witam panią Marlenę Hapach, dyrektorkę Narodowego Instytutu Dziedzictwa wraz z zastępcami. A także reprezentujących patronów naszego wydarzenia, panią Joannę Orlik, zastępczynię dyrektora Narodowego Centrum Kultury, pana Roberta Pasiecznego, koordynatora do spraw kultury Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Witam także gospodarzy tego miejsca, współorganizatora naszej konferencji, panią Jolantę Gumulę, zastępczynię dyrektora do spraw muzealnych Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Witam wszystkich zebranych gości reprezentujących różnorodne środowiska, zarówno instytucji publicznych, jak i środowisk naukowych, archeologów, architektów, historyków sztuki, konserwatorów, muzealników oraz przedstawicieli szeroko rozumianych sektorów kreatywnych. Witam znakomitych ekspertów, którzy zechcieli współtworzyć dzisiejsze wydarzenie, prelegentów oraz członków Rady Naukowej, w tym w szczególności jej przewodniczącego profesora Roberta Erdmana z Uniwersytetu w Amsterdamie. Organizacja tego wydarzenia została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania dofinansowanie działalności Centrum Kompetencji do Spraw Digitalizacji Zabytków. Proszę teraz o zabranie głosu panią Marlenę Hapach, dyrektorkę Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle przyjemnie i nawet trochę się czuję skrępowana, że w takim miejscu odbywa się druga już edycja konferencji o wiecznym dziedzictwie. I myślę, że to jest taka bardzo specjalna okazja, która pokazuje, w jaki sposób przeszłość może się łączyć z przyszłością. Tutaj mamy do czynienia i dowiemy się dzisiaj wiele o współczesnych, nowoczesnych technologiach, które przenoszą to, co mamy zachowane z historii, w zupełnie nowy wymiar. I w ten sposób możemy nie tylko mieć o tym wiedzę, zachować w pamięci, ale też wykorzystać do tego, co można dalej na tej bazie stworzyć. I myślę, że naprawdę pięknie to widać na przykładzie tego budynku, który akurat jest jednym z moich ulubionych budynków w Warszawie, gdzie po pierwsze jest tak symboliczna forma architektury, która przenosi całe przesłanie, ale w bardzo prosty, taki naprawdę, powiedziałabym, jednogestowy sposób, a całe wnętrze służy temu, żeby przekazać naprawdę ogromny potencjał wiedzy o tym, co w Warszawie było, o ludziach, którzy w Warszawie byli, a którzy pozostali już tylko w naszej pamięci i w postaci historii, którą można opowiadać. Bardzo dziękuję całemu zespołowi. Ja jestem dosyć nowym dyrektorem, więc naprawdę z wielką przyjemnością podziwiam pracę całego zespołu, który pracował nad tą konferencją. Także dziękuję i zespołowi z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Radzie Naukowej i wszystkim osobom zaangażowanym. I bardzo Państwu życzę, aby to wydarzenie stało się inspiracją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale też do może wymyślenia czegoś, co można z tym dziedzictwem jeszcze w przyszłości zrobić. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Marlena Hapach, dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Proszę teraz o zabranie głosu panią Jolantę Gumulę, zastępczynię dyrektora do spraw muzealnych Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Dzień dobry Państwu.
Ja na tej scenie staję co jakiś czas, żeby powitać nowych gości, nowych gości i uczestników naszych różnych wydarzeń. Czasami są to koncerty, czasami są to właśnie konferencje, ale tak widzę po Państwa twarzach, że wielu z Państwa widzę tutaj pierwszy raz, dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy być tutaj razem i że Państwo tutaj do nas zawitali i mam nadzieję, że to nie jest Państwa pierwsza wizyta tutaj, a jeśli jest, to ja mam nadzieję, że to nie jest Państwa wizyta ostatnia. To, czym my się zajmujemy, to jest ogólnie i szeroko pojęte dziedzictwo żydowskie. I kilka lat temu, to było chyba ze 2 lata temu, może 1,5 roku temu, wpadliśmy na taki, wydawałoby się, oczywisty sposób, na który nikt wcześniej z nas nie wpadł, a mianowicie, żeby zacząć współpracować szerzej i bliżej z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Spotkałyśmy się wtedy z Katarzyną Zalasińską, która tutaj jest. Ja też byłam na tym spotkaniu, spotkaliśmy się z naszymi współpracownikami. I tak od słowa do słowa zdecydowaliśmy wspólnie, że nie możemy bez siebie żyć, o tak powiem. Że to, czym my się zajmujemy, czyli dziedzictwo żydowskie, to jest dziedzictwo polskie również. Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie to jest nasze wspólne dziedzictwo. To, czym zajmuje się NID, w skrócie mówiąc, to jest również dziedzictwo żydowskie, ponieważ ono również jest dziedzictwem polskim. I zdecydowaliśmy, że musimy razem coś zrobić. Zrobiliśmy, to był niecały rok temu, o ile dobrze pamiętam, taką pierwszą konferencję o synagogach, o technikach digitalizacji, 3D przestrzennych synagog. I jak dzisiaj zobaczyłam, ile Państwa tutaj jest i że robimy coś wspólnie dalej i mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę, to się po prostu bardzo ucieszyłam. Czasami są plany, z których niewiele wychodzi albo czasem nic nie wychodzi, a czasami są takie plany, gdzie czujemy, 2 strony, obaj partnerzy czują, że to jest naprawdę ważne i naprawdę musimy się tym wspólnie zajmować. Dlatego dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Nie wiem, gdzie siedzisz, ale dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Miałyśmy okazję się teraz poznać. Bardzo dziękuję za tą chęć współpracy z nami i kontynuowanie. I co mogę powiedzieć? No, widziałam program, jest wspaniały. Nie na wszystkich panelach będę mogła być, mam też niestety inne obowiązki, ale na pewno będę z Państwem tutaj obecna i ciałem, i duchem, może nie cały czas, ale na pewno, ponieważ bardzo mnie to interesuje też, o czym będziemy rozmawiać. No i powiem na koniec tak, czerpmy wzajemnie z siebie, czerpmy ze swoich doświadczeń, czerpmy z tej wiedzy, która tutaj zostanie wydobyta i to wszystko, że tak powiem, dla przyszłości, ale oparte na przeszłości. To jest cały czas bardzo ważne, dlatego życzę dobrych dyskusji, ciekawych warsztatów i zapraszam Państwa na nasze wystawy, na naszą wystawę stałą 1000 lat Żydów, historii Żydów w Polsce i na naszą wystawę czasową oczami Meyera Kirschenblata. Ta wystawa będzie otwarta jutro. Dzisiaj mamy dzień konserwatorski, wszystko jest zamknięte, ale my pracujemy razem. To jest wystawa, która też mówi o dziedzictwie, czyli o miasteczku Opatów, jak w soczewce skupia właśnie to miasteczko jako przykład przedwojennych sztetli w Polsce. Czym one były, jaka była tam architektura, co po nich zostało, a co nie zostało, tak mogę powiedzieć więcej, co nie zostało i co musimy przywracać właśnie opiekując się wspólnie tym dziedzictwem. Także bardzo dziękuję, zapraszam i bardzo się cieszę. Pani Jolanta Gumula, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Zapraszam teraz na scenę pana Karola Zgódkę, dyrektora Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych resortu kultury. Szanowni Państwo, konferencja ETER, na której drugiej edycji spotykamy się, to przestrzeń dialogu między specjalistami, których łączy jeden wspólny cel – ochrona, rozwój i popularyzacja naszego dziedzictwa kulturowego. Jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, jakie stawia przed nami świat technologii oraz potrzebę wzmocnienia między środowiskami, które na co dzień zajmują się ochroną dziedzictwa kulturowego, ale troszkę w różny sposób. Technologie cyfrowe oferują nam dziś narzędzia, które nie tylko wspomagają proces digitalizacji zasobów kultury, ale także umożliwiają ich ochronę i przekazywanie przyszłym pokoleniom w sposób dotąd niedostępny.
Precyzyjna dokumentacja zabytków wykonywana przy użyciu nowoczesnych narzędzi, takich jak skanowanie laserowe, fotogrametria, modelowanie 3D czy od niedawna sztuczna inteligencja, otwierają przed nami ogromne możliwości w zakresie szerokiego upowszechniania naszego dziedzictwa kulturowego. Niezmiernie nas jako ministerstwo cieszy, że poza tradycyjnymi panelami, debatami, dyskusjami w ramach tego wydarzenia zaplanowane są warsztaty ze skanowania i dokumentacji zabytków. Edukacja w tym zakresie rozwija późniejsze profesjonalne podejście do dokumentacji zgodnie z wypracowanymi ogólnie standardami. To z kolei nie tylko gwarantuje wysoką jakość odwzorowań, ale także pozwala na wielokierunkowe wykorzystywanie zgromadzonych zasobów, co wzbogaca działania twórcze i wspiera popularyzację dziedzictwa. Dzięki cyfrowej dokumentacji, która stanowi niezastąpione źródło danych, możliwe jest wykorzystywanie dziedzictwa w różnych sektorach, poczynając od branż kreatywnych, takich jak produkcja filmów, gier wideo, poprzez projektowanie przemysłowe, aż po tworzenie nowoczesnych wystaw muzealnych. Te wszystkie obszary mogą stać się pomostem pomiędzy przeszłością a współczesnością i dalej przyszłością, tworząc nowe, atrakcyjne formy opowiadania historii i zachęcając do odkrywania naszego wspólnego dziedzictwa. Współpraca środowisk digitalizacyjnych i sektorów kreatywnych jest niezbędna do szerokiego popularyzowania naszego dziedzictwa. Integracja środowisk naukowych, instytucji kultury i przedsiębiorców, małych, średnich przedsiębiorców, twórców z sektorów kreatywnych staje się kluczowa w tworzeniu nowych strategii pozwalających na lepsze wykorzystywanie zasobów, wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie. Wspólne działania mogą zaowocować nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą miały ogromny wpływ na przyszłość ochrony dziedzictwa kultury. Konferencja ETER może stać się fundamentem dla międzysektorowej współpracy i stworzyć przestrzeń budowania nowych partnerstw, które pozwolą na lepsze zarządzanie naszym dziedzictwem kulturowym. Niech rozpoczynająca się konferencja przyczyni się do inspirujących debat, dyskusji i wielu nowych pomysłów, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju naszych wspólnych działań. Pan Karol Zgódka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pierwszego panelu konferencji zatytułowanego Future Driven Heritage, zapraszam na scenę kuratora dzisiejszego spotkania, pana Karola Czajkowskiego, zastępcę dyrektorki Narodowego Instytutu Dziedzictwa, archeologa, który od ponad 2 dekad zajmuje się wdrażaniem i rozwojem technologii cyfrowych w dziedzinie badań i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Karol Czajkowski. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do tych rzeczy ważnych i poważnych, chciałbym opowiedzieć o rzeczy mniej ważnej. Mniej ważnej, a właściwie spychanej na margines nauki, głównie nauki ścisłej, mianowicie o emocjach. Po pierwsze, serce moje pełne jest emocji związanych z tym, że ekspandujemy, że konferencja ETER od pierwszej edycji powiększyła się niemal 2-krotnie i to zasługa
Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych, całego Ministerstwa Kultury i całego zespołu, który współpracuje przy tym projekcie, ale też tego środowiska, które tutaj dzisiaj skupiliśmy na sali, bo pokazuje to nam, że rzeczy, których dotykamy, są ważne również dla Was i to jest nasze paliwo. Po drugie, emocje, czyli to, że to chyba nas odróżnia od sztucznych inteligencji, przynajmniej na tym etapie, że możemy mówić z miłością o miłości, czy z uczuciami o uczuciach, to chcę powiedzieć, że czuję ogromną wdzięczność za to, że jesteście z nami i że będziemy to wszystko budować, bo to jest fundament, a potem będzie cały dom. Proszę o włączenie filmu, który jest sublimacją tej wdzięczności. Przenosimy się do Strzelna, a w momencie, w którym będę opowiadał, proszę wyciągnąć z pudełeczek, które dostaliście Państwo, tych gift packów, tej wielkości pudełko. Strzelno, klasztor Norbertanek 2023, zespół działu digitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa wykonał fotogrametryczne odwzorowania elementów detalu romańskiego, między innymi słynną kolumnę Przywar, którą znacie Państwo zapewne z opracowań do historii sztuki. Model wykonany z ponad 1000 ujęć fotogrametrycznych, 6x4000, został wykonany, wynikowo miał, zdaje się, 130 milionów wierzchołków. Na jego podstawie wykonaliśmy formę w technologii stereolitografii. Ta forma posłużyła wybitnemu rzeźbiarzowi, doktorowi Kowalskiemu, Jackowi Kowalskiemu z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Posłużył do wykonania silikonowej formy. Na filmie widzicie Państwo cały proces wykonania tego, co w tych pudełkach jest. Możecie zrobić w tej chwili tak zwany unboxing. Jest to świeca, a jednocześnie ten moment styku współczesnych technologii, dziedzictwa kulturowego, ale też tej prastarej techniki, prastarej jak ogień techniki wykonywania odlewów, odlewnictwa. I pomimo tego współczesnego anturażu, który mamy w tej chwili na filmie, proszę nam wierzyć, że proces jest niezwykle skomplikowany. Mieszanina wosku i stearyny, odpowietrzona w specjalnej komorze próżniowej, etapy dolewania poszczególnych partii wosku, ponieważ wosk podczas zasychania się obkurcza. To jest potężna wiedza, umiejętność i rzemiosło pana Jacka. Nie wspomniałem, model kolumny wykonał Ryszard Zimek, siedzący tu gdzieś na sali. To jest obecny kierownik działu digitalizacji, którego serdecznie pozdrawiam z tej strony i mam nadzieję, że będzie wodził rej temu fantastycznemu zespołowi. Jeśli Państwa powoli nudzi film, który wydawał nam się niezwykle interesującą rejestracją przebiegu całego procesu. Nie martwcie się, są bardzo krótki, 4 minuty. Otworzymy świecę. Zapakujemy ją w pudełko, włożymy do gift packów i niech Wam rozświetla mrok. Dziękuję. Karol Czajkowski. Bardzo dziękujemy. Tymczasem przejdę do mojego referatu. Tak, drodzy Państwo, Karol Czajkowski za moment powróci tutaj w to miejsce, ale ja pozwolę sobie teraz oficjalnie otworzyć tę część merytoryczną i podać Państwu kilka liczb.
23 prelegentów, 19 wystąpień, 4 panele tematyczne, a na zakończenie panel ekspercki. Tak przedstawia się program konferencji Eter – Wieczne Dziedzictwo. Spędzimy razem 2 dni. Na dziś zaplanowaliśmy 2 pierwsze panele. Pierwszy z nich nosi tytuł Future Driven Heritage – dziedzictwo zorientowane na przyszłość, bo o przyszłości właśnie będzie mowa. Jak skutecznie wykorzystywać technologię cyfrową w badaniu przeszłości? Jakie możliwości daje sztuczna inteligencja, programy komputerowe, a nawet promieniowanie kosmiczne specjalistom w takich dziedzinach jak historia sztuki, konserwacja, historia czy archeologia? Odpowiedzi na te pytania poszukują specjaliści i badacze, którzy wystąpią przed Państwem w tej części konferencji. Przed nami morze tematów, a czas jest niestety ograniczony. Każdy z prelegentów ma do dyspozycji 20 minut. Po upływie 15 usłyszą Państwo dźwięk dzwonka. Testujemy dzwonek? Trochę jak w szkole. Przestrzeń dla pytań i wymiany refleksji przewidzieliśmy podczas przerw. Pierwsza z nich nastąpi po wystąpieniach 3 pierwszych prelegentów za mniej więcej godzinę. Już za chwilę dowiemy się, jaki potencjał ma XI-wieczna legenda, zarówno w kontekście badania dziedzictwa materialnego, jak i niematerialnego oraz jak za pomocą procesów digitalizacyjnych ten potencjał wykorzystać. Na scenie ponownie Karol Czajkowski. Dzień dobry, raz jeszcze. Szanowni Państwo, zaproszę Państwa do pięknej Sielskiej Doliny. Zacząłem od drugiego slajdu. Mili Państwo, od pierwszego slajdu powinniśmy zacząć, nie od drugiego. Tak. Proszę Państwa, magiczna Sielska Dolina, jak w baśniach, powinna rozpocząć się słowami, że środkiem tej doliny płynęła rzeka pomiędzy niewielkimi pagórami. Będzie to historia pewnego miejsca w Polsce, pewnego miejsca właściwie bardzo niedaleko stąd, która skupia w sobie wiele różnych tematów, które właściwie będziemy poruszać w całej naszej konferencji. Historia przede wszystkim o dokumentowaniu i o dokumentacji, o tym podstawowym zadaniu, jakie na nas spoczywa, na nas, którzy otrzymaliśmy legację od przeszłości, od naszych przodków i powinność, jaka jest wobec przyszłych pokoleń. W szerszym tle będziemy opowiadać, a właściwie będę opowiadał o historii, o tym, jak zaplatają się pewne artefakty dziedzictwa niematerialnego z dziedzictwem materialnym. Będzie to również o tym, jak ochrona i zachowanie dziedzictwa wymaga jego poznania i zrozumienia. Historia o rycerzu Piotrze. 160 kilometrów od Warszawy, na południe, w dolinie Wisły. Gdybyśmy jechali od Warszawy, minęlibyśmy najpierw niziny środkowopolskie, wjechalibyśmy na teren lekkich wzgórz wyżyny środkowo-małopolskiej. Tam, jadąc wzdłuż koryta Wisły, dotarlibyśmy do miejscowości, która leży na samej skarpie wiślanej. To miejsce w geografii nazywane jest, i w hydrologii tak właściwie, nazywane jest małopolskim przełomem Wisły. Charakteryzuje się stromymi, wapiennymi
wzgórzami, które okalają niską, głęboką dolinę, tak zwane starorzecze naszej królowej rzek. Na lewym, zachodnim brzegu leży mała mieścina, która nazywa się Solec nad Wisłą. Solec nad Wisłą nie wyróżnia się niczym szczególnym. Poza reliktami dawnej świetności. Był badany w latach 60. badania archeologów z IHKM-u, w latach 70. badania PKZ-owskie, czyli studia urbanistyczne w ramach założenia średniowiecznego miasteczka i w latach 80. i 90. badania etnograficzne. O nich chciałem chwilkę opowiedzieć. Na tych fantastycznych zdjęciach pana Krzysztofa Kubiaka widzimy społeczność Solca, która w latach 80. zajmowała się właściwie już tylko handlem, drobnym rzemiosłem. Te relikty garncarstwa, relikty rzemiosła wikiniarskiego zajmowały społeczność. Natomiast w Pradolinie, w krzakach leżały relikty dawnej świetności. Takie szkielety łodzi, które wskazywały, jak Solczanie kiedyś byli mocno związani z Wisłą, jak funkcjonowali jako rzeczny lud. To miejsce, jeszcze zatrzymajmy się na chwileczkę tu. To miejsce jest, jeszcze powinienem słowo powiedzieć o geografii tego miejsca. To jest ziemia sandomierska północna, wchodząca klinem w czasach średniowiecza w wielki obszar puszczański. Taki stary, wielki las, który kończył się gdzieś na końcu nizin mazowieckich. Ta część była zasiedlona już od pradziejów. Jednym z takich dziwacznych zwyczajów Solczan, uchwyconych jeszcze w badaniach etnograficznych w początku lat 90. były procesje, które odbywały się 8 maja na świętego Stanisława. Procesja jak procesja, takich procesji jest w Polsce kilka. Odbywają się one zawsze w tym samym czasie, szczególnie w Krakowie. Państwo krakowiacy znają to. Procesję na Skałkę z relikwiami świętego. Ta natomiast miała nieco inny przebieg. Mianowicie lud chodził po polach i łąkach z obrazem świętego Stanisława. Zmierzali w bardzo określonym precyzyjnie do bardzo określonego precyzyjnie miejsca. Ale żeby opowiedzieć więcej o tym miejscu, musimy się przenieść ponad 800 lat wstecz. Do Asyżu, do słonecznej Umbrii, gdzie mamy obrady procesu kanonizacyjnego, obrady oficjum w latach 50. XIII wieku. Papież Innocenty IV, prowadząc obrady, wysyła brata Jakuba z Veletri, franciszkanina, by sprawdził doniesienia z tego dziwacznego kraju, z dziwacznej krainy, doniesienia o cudach, które rzekomo odbyły się w XI wieku na obszarze nadwiślańskim. W bulli, która delegowała Jakuba z Veletri, napisano, że powinien on jeszcze raz prześledzić to, co leżało na stołach świętego oficjum, mianowicie zestawy czy zapisy o cudach, które przywiezione zostały z Polski, a spisane przez brata Wincentego, dominikanina z Kielczy. Do tej pory nie określono, znaczy jest pewnego rodzaju kontrowersja, czy pochodził on z Kielc, czy pochodził on z Kielczy na Śląsku. Wincenty zbudował pierwszą dokumentację cudów świętego Stanisława. Jakub Franciszkanin
sprawdzał, czy cuda te rzeczywiście miały miejsce. Dokumentacja brata Jakuba zachowała się na Wawelu, jest do tej pory w archiwum w formie rulonu o długości 3,5 metra na 25 centymetrów. Proces kończy się... Nie chcę przeskoczyć. Proces kanonizacyjny kończy się oczywiście uświęceniem. Przepraszam, czy mogę prosić o pomoc? Poszło. Bulla kanonizacyjna, która rozpoczyna się piękną inwokacją, gdy przed oczyma pogan przetarły się jakieś mroki ciemności, aż ich serc ustąpiły lody zimnej niewiary. Wtedy nastała urocza wiosna, zdobna świeżością wonnego kwiecia. Proszę Państwa, cały proces kanonizacyjny to połowa XIII wieku. W XIV wieku pojawia się wystrój Bazyliki Mniejszej w Asyżu. Program ikonograficzny nazywany Cudami świętego Stanisława, a o jednym z tych przedstawień właśnie chciałbym opowiedzieć. Jest to spotkanie z Piotrem. By prześledzić historię tego spotkania, wróćmy na chwilę do rzeczonego Solca. Szczegółowa mapa tego terenu z lat 80. XVIII wieku, wykonana przez księdza Czajkowskiego, nomen omen, pokazuje nam obszar pomiędzy Wielką Wisłą a dwoma dopływami, Krępianką na północy, Kamienną od południa. Cały ten obszar zajmował potężny las. Przestrzeń puszczańska, która dawała z jednej strony duże złoża kamienia, wapienia, bo to wszystko jest posadowione na wapiennej płycie. Oczywiście drewna i wosku, czyli tych wszystkich dóbr, które las dawał ówczesnej gospodarce. Jak również kamień, drewno, miód, to wszystko, o czym powiedziałem, to wszystko spływało rzekami do Wisły, ale jednocześnie rzeki te stanowiły pewien rodzaj komunikacji pomiędzy tym wiślanym szlakiem z północy na południe, uczęszczanym jeszcze od pradziejów, a tym leśnym interiorem, w którym leśne osady produkowały na rzecz księcia różne dobra. Mapa Reymana z lat 90. XVIII wieku pokazuje jeszcze relikty tego wielkiego lasu. To była naprawdę nieprzebyta puszcza. Natomiast w tym obszarze, o którym rozmawiamy, czyli pomiędzy tymi dwiema rzekami, krzyżował się szlak, czyli północ, południe szlak wiślany, wschód, zachód, szlak z Rusi Kijowskiej do Wielkopolski. Mamy tego ślady w historiografii. Mapa zwiadu austriackiego pokazuje nam nieco dokładniej obszar, którym będziemy się zajmowali. Na północy mamy Solec, na południu Zęborzyn, po prawej stronie Piotrawin. Tutaj. To jest trójkąt, o którym będziemy rozmawiać. To są trzy średniowieczne lokacje w tym terenie. Słowo o świętym Stanisławie. Polski duchowny, biskup krakowski, który został ukarany przez poćwiartowanie ciała za to, że wszedł w konflikt przeciwko władzy królewskiej, króla Bolesława. Sprawa z rycerzem Piotrem dotyczy ostatnich lat jego życia, czyli około 1078 roku, kiedy to święty Stanisław zostaje pozwany przez trzech braci, Piotra, Jakuba i Sulisława, synów rycerza Piotra z Janiszewa. Został pozwany o prawo do ziemi. O prawo do ziemi
Piotrawin, leżącej na na wschodnim brzegu Wisły. Wobec braku świadków w tym procesie święty Stanisław postanawia przywołać na świadka koronnego rycerza Piotra z Janiszewa. Dodam umarłego. Piotr umarł 3 lata wcześniej według rocznika kapituły krakowskiej. Piotr miałby zaświadczyć wersję wydarzeń, czyli to, że teren należał do świętego. I tak oto rycerz Piotr wkracza na arenę dziejów. O rycerzu Piotrze nie wiemy praktycznie nic. Wiemy, że był herbu Strzemie, że pochodził z Janiszewa, to jest miejscowość o jakieś 7 kilometrów na północ od Piotrawina. Wiemy, że dziedziczył wieś Piotrawin, że sprzedał ją biskupowi oraz, że w 79 roku już nie żył, jak wspomnieliśmy. Ikonografia przez całą historię pokazuje go właśnie w ten sposób, jako wychodzącą z grobu postać. Ta historia złączyła go w zasadzie na całe życie i na całe jego odwzorowanie ikonograficzne ze świętym Stanisławem jako jego towarzysz wychodzący z grobu. Proszę zobaczyć obrazy wotywne zgromadzone w kościele w Piotrawinie, XVII wiek. To jest polichromia na chórze w kościele świętego Tomasza w Piotrawinie. Ciekawe jest to, że amplua Piotrawina weszło do mowy potocznej. Oskar Kolberg wspomina w swoim epokowym dziele, że jest przysłowie w krakowskim wygląda jak Piotrawin, czyli mizernie jakby z grobu wstał. Na przykład tak. Powody wskrzeszenia Piotrawina. Piotrawina. On w tradycji ludowej był nazywany Pietraszem, Pietrawinem, Piotrawiną, Pietrawiną. Zacytuję tutaj Długosza. Zebrani na sądzie oskarżający król i tłum przyjęli deklarację biskupa z niedowierzaniem i szyderstwem. On zaś poprosił o 3-dniową zwłokę, podczas której zarządził ubrany w łosienicę post 3-dniowy i modlitwę. W dzień odprawiał świętą ofiarę z kanonikami i kapłanami. W nocy zaś leżąc u stóp ołtarzy przez ciągłe modlitwy i przez obfitych łez wylanie zjednywał Boga obrońcą dla siebie. Przenosimy się do Piotrawina, czyli do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło. Współcześnie istniejąca kaplica, ta mniejsza, pochodzi podobnie jak kościół, jak całe założenie piotrawińskie, konsekrowane w 1444, budowane powiedzmy dekadę wcześniej. Powstało z inicjatywy i z fundacji kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, herbudębną, mieszkającego niedaleko, pochodzącego z niedalekiego Sienna, oddalonego o 20 kilka kilometrów stamtąd. Według XV-wiecznego przekazu Długosza grób Piotrawina, grób ten aż po dziś dzień trwa. Możemy wnosić, że forma kaplicy, która współcześnie, to jest jeszcze, przepraszam, model w tablicy fundacyjnej właśnie kardynała Oleśnickiego, wykonany przez zespół digitalizacyjny w tym roku. Jeśli chodzi o kaplicę, grób ten aż po dziś dzień trwa. XV-wieczny przekaz Długosza, na którym obecnie stoi gotycka kaplica, a sam grób przykrywa wczesnobarokowa, wykonana z brązowego marmuru płyta. Wykonana z fundacji kanonika krakowskiego Szymona Koguckiego w 1640 roku. Oryginalna gotycka płyta, tu jeszcze widzimy zbliżenie na grób, z którego Pietrasz wychodził.
oryginalna płyta przykrywająca ten grób, ale oryginalna z tego XV wieku, jest obecnie zamontowana na ścianie. Wykonana jest podobnie jak całe obramienie krypty z lokalnego wapienia. Taka właśnie skała tam istnieje, wyziera spod szaty roślinnej. Płyta gotycka jest na ścianie. Co tajemnicy jej przydaje w tym obramieniu? Nieczytelna, ale pięknie rysowana inskrypcja gotycka z wewnętrznym polem z 2 kartuszami herbowymi. Długosz mówi dalej. Stanisław przystąpił do grobu Piotra Szlachcica, a najpierw kazał z grobu odkopać piasek tak głęboko, dopóki by nie dostali zwłok Piotra Szlachcica od 3 lat gnijącego. Po otwarciu grobu ukazał się trup Piotra w stanie zupełnego zepsucia. Żyły bowiem rozeszły się, a ciało i skóra od kości odpadły, prawie w proch obrócone. Przystąpiwszy do grobu i dotykając się trupa Piotra Szlachcica, rzekł w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i w mocy przebłogosławionej i nierozdzielnej Trójcy rozkazuję Ci, Piotrze, abyś podniósł się z prochu, zmartwychwstał i zaniósł świadectwo prawdzie od synów ludzkich pogwałconej i opuszczonej. I 3 cytat. Duch wrócił do ciała i kości i moc Boża popiół zamieniła w ciało, a ono z ziemskiej suchości powrócone do życia odrosło, utworzone w całym kształcie członków. Piotr Szlachcic ożywiony duszą przed laty 3 oddzieloną od niego, podnosząc się ciałem całkowitym, które miał dawniej jakoby ze snu najlżejszego i z grobu wychodząc, stanął żywy zupełnie. Jemu więc mąż Boży Stanisław podawszy rękę, płaszczem odzianego najprzód, poprowadził do ołtarza wielkiego, składając Bogu dzięki najgorętsze, a potem na Sejm Królewski w towarzystwie niesłychanego mnóstwa ludzi. Sąd nad świętym Stanisławem i jego świadkiem Piotrem odbywał się nie w miejscu kaplicy. Odbywał się on po drugiej stronie rzeki. Zanim tam dolecimy, słowo z Długosza. Król więc polski Bolesław, idąc za tym dawnym zwyczajem do odprawiania sądów w Sejmie Ogólnym, wybrał las, gdzie było dużo łąk położonych w bliskości Zamku Królewskiego i miasta Solca, mający postać wyspy. Otaczały go bowiem rzeki Wisła i Krępa i niektóre jeziora jak miejsce dogodne i stosowne do odbywania czynności sądowych, a dostarczające obficie drew i paszy. W okolicy nieznany jest żaden ośrodek grodowy wczesnośredniowieczny. Możemy postawić tezę, że miejsce sądu było gdzieś na skraju puszczy, gdzieś na tym obszarze nadwiślańskim. Zresztą zdjęcia te były wykonane tuż przed powodzią, w czasie wielkiej suszy, gdzie rysuje się brud na Wiśle i być może, możemy puścić wodze wyobraźni, że Pietrawina razem ze świętym Stanisławem i tym tłumem ludzi przekraczali właśnie w tym miejscu rzekę. To miejsce sądu najprawdopodobniej odwołuje się do jakiegoś miejsca ściśle określonego jeszcze w czasach organizacji opolnej. Najprawdopodobniej, a mamy taką analogię z XVIII wieku z Puszczy Radomskiej, z północy, około Jedlni, gdzie komisarz królewski zwoływał ludzi na wiec właśnie, który odbywał w środku lasu przy Wielkim Kamieniu. To miejsce na mapach 3, które pokazywałem, rysuje się tutaj. Jest opisane święty Stanisław, podobnie tutaj święty Stanisław i tutaj świetnie widoczny to miejsce, zbliżenie. Mamy brud, mamy to miejsce z tym wzgórzem. Obraz prowadzenia Piotrawina na sąd. Szybko przebiegnę, ponieważ czas goni. Wrócę do miejsca. Obecnie teren wygląda w ten sposób. Jest zabudowany kaplicą, która wzmiankowana jest już w XVII wieku, nigdy nie zbadana. W tej chwili ruiną została
zniszczona. Jej stan obecny jest efektem powodzi w 1812 roku. Do tej właśnie kaplicy zmierzały wszystkie procesje na 8 maja. Co ciekawe, z punktu widzenia ochrony dziedzictwa, kościół stoi na prywatnej posesji. Nie ma do niego dostępu. I słowo jeszcze o archeologii. Całe wschodnie wybrzeże usiane jest stanowiskami archeologicznymi notowanymi w ewidencji archeologicznej. W okolicach Zębożyna mamy sporo stanowisk pradziejowych, w okolicach Solca sporo stanowisk pradziejowych. Cała dolina jest pusta. Dlaczego? Dlatego, że znajdujemy w ewidencji taką oto notatkę. Badania AZP niczego nie dały. Dlaczego niczego nie dały? Ponieważ AZP przeważnie nie chodziło po obszarach zalewowych. Tymczasem mamy relikt, który mógłby być poddany skanowaniu podwodnemu. Mamy kaplicę, wokół której badania archeologiczne wykazały w tej części wczesnośredniowieczne pochówki. Mamy badania z 2012 roku, które odkryły relikty murów wczesnośredniowiecznych, które być może były pierwszą fazą kaplicy Piotra Wina, czyli chwilę po tym, jak kult zaczął funkcjonować. I mamy, proszę Państwa, badanie krypty. Krypta została odkryta w 2012 roku i eksplorowana przez pana Mitrusa. Natomiast sam grób po oczyszczeniu ukazał 12 fragmentów kości, które antropolog określił jako 3 osobników, w tym 1 kobietę. Przebiegnę Solec i na koniec chciałem powiedzieć, że właściwie z historii, która ciągnie się od średniowiecza i te relikty mamy czytelne jeszcze w kulturze ludowej, w kulturze tradycyjnej, trochę zaniedbujemy obszar badawczy. Teren aż się prosi o to, żeby go eksplorować tak archeologicznie, tak nieinwazyjnie. Co nam mówi ta legenda? Z całą pewnością to, że był jakiś spór wokół brodu, który tam, czyli wokół szlaku, który tam się odbywał. Gdybyśmy wzięli pod uwagę Uspieńskiego i jego teorię przeniesienia atrybutów boga ruskiego Wołosa czy Welesa, który był bogiem natury, bogiem ludu, którego kontaminacją był święty Stanisław poprzez świętego Mikołaja, moglibyśmy odczytać to w ten sposób, że być może ta cała historia nie jest li tylko związana z władzą świecką, władzą duchowną i konfliktem o jakiś obszar, ale na przykład o kontrolę brodu albo w ogóle o jego używanie i o to, czy być może święty Stanisław jako figura obrońcy ludu woła o to, żeby lud mógł z tej przeprawy korzystać. Jednego możemy być pewni, że historia zadokumentowana przez Wincentego podczas odwiedzin Powiśla, bo on musiał odwiedzić to Powiśle wtedy w XIII wieku, jak zbierał materiały do swojej dokumentacji, stała się elementem tożsamości tego ludu, który tam mieszkał. Mieszka do tej pory. I ludu całej doliny, która tradycja trwa prawie 1000 lat i przetrwała właśnie dzięki dokumentacji. Morał z tej historii jest następujący: dokumentujmy. Możliwie najlepszymi technikami, które odpowiadają czasowi, w którym to robimy, bo każda dokumentacja to metoda na przetrwanie dziedzictwa. Dziękuję Państwu. Jeśli będziecie odpalać świecę, pomyślcie o Piotra Winie, który wstał z grobu, żeby zaświadczyć o prawdzie. Dziękuję. Some deja vu here.
Yes. So to continue from the beginning, I'll go faster. I am on a mission to help the world access, preserve, and understand its cultural heritage. And part of this is using artificial intelligence to assist in this mission. And for today's short presentation, I'm going to highlight some uses of what are called embeddings. And the idea of an embedding is that we can take something that's extremely complex, like an image or a piece of text or a sound recording, and using machine learning and artificial intelligence, we can distill this down into a coordinate in a high-dimensional space. And the idea is that if we train the network correctly, these coordinates will relate to nearby coordinates by having similarity in some way that we define. So semantic content, for example, these two images depict the same thing. So here's something from 2016. This is all of the images, all of the works on paper in the Rijksmuseum. I was senior scientist at the Rijksmuseum for 10 years, so many of my examples are there. So this is all the prints, drawings, and photos. These have been given to a neural network without any metadata, only images. This produced high-dimensional coordinates. At the time, these were 768-dimensional coordinates. And then the algorithm here has been used to flatten these into a two-dimensional image that's rectangular, so that if images have similar content, they should be placed next to each other. So, as I'll show you here, this part of this very large image is showing Rembrandt's self-portraits. This part of the image over here is showing farm animals. This is a Dutch print collection, so of course you have to have Rembrandt, farm animals, ships, and so on. So it's a way to browse a collection of images, the vast majority of which are never searched for. So it's a means of discovery. A less obvious kind of embedding is one in which we perform filtering on images. Here, for example, is a super zoom in of a low resolution tile, the green channel of a low resolution tile of a photograph of the night watch. Here's a high resolution tile. And the idea here is that if I program a robot to move in front of the night watch, which is guess I'm being played off. Last year, I talked about photographing Rembrandt's Night Watch using artificial intelligence at a resolution of 5 micrometers to make a 717 gigapixel image. What this amounts to is moving a camera with a robot in front of the painting, using AI to ensure that I have good focus, to ensure that the lights have gone off, to ensure that I'm working at the right distance, and then to assemble these photos together. So part of the solution to do that is to take very high resolution images and align them to low resolution images. But I think everyone just wants to look at the beautiful picture here of Rembrandt. So to show you the kind of resolution we have, I'm going to turn on a scale bar there in the lower right corner, and we can zoom in and look at some of the painterly detail. For example, this is the 3 St. Andrew's crosses that are the city crest of Amsterdam, and I can see exactly that this stroke came first and this second. Or if I zoom in here to this feature, I can see how Rembrandt's paint was not fully mixed on his palette. And just to give you a sense, this is less than 1 millimeter wide. I can see how Rembrandt painted the glint in the eye in his own self-portrait with brushstrokes that are only 1/3 of a millimeter wide. I can see retouches where a restorer has made
tiny repairs to the painting, or in some cases the repairs are quite severe. For example, the painting was slashed by a madman in 1975, and it was repaired extensively. And so here you can see a repair. So at the highest resolution, I have 14 million of these little tiles. That's a lot. And you may ask naturally, okay, is this the cult of resolution? What can you possibly do with all of those tiles? Well, I'll come back to that. Another really nice idea that arises from recent AI is the idea of a joint embedding. And here the idea is that in a single space, shown very schematically here, I may have a pair of neural networks that take different modalities. This one here takes text, the other one takes images, and these neural networks are trained so that when I put in text here, it produces a coordinate in this high-dimensional space. When I put in images here, it produces a coordinate in this high-dimensional space. And the network is doing a good job if the location for some text is nearby the location for the image that the text would describe. So this is called a joint embedding because it embeds in one space both text and image. So here you see, for example, these are a pair of Cycladic sculptures, and so this text should probably be nearby these two. But we should also note that some images can be described by more than one piece of text. For example, this image here could be well described as a Cycladic sculpture, but also well described as a marble-seated harp player. So in this notion, two images are similar to each other if they would both be well described by the same set of captions. The other reason that I've drawn this figure in this way is to show that in this space there are semantic directions. For example, here we have a running dog, and here a dog running on the beach. Here we have a happy baby and a baby sitting on the beach. There is a sense in this picture that if you move this way, you're adding on the beach, or this is in the beach direction somehow. So what can you do with this? Well, what I did was I gathered 2.5 million open access cultural heritage images from the museums of the world, the Rijksmuseum, the Metropolitan Museum, the Museum of Modern Art, the Art Institute of Chicago, and so on. Any place I could find free open access images. I put them all through this door, and now I have their coordinates here in this high-dimensional space. That lets me make a search engine. So what I do here is I can type what I'm looking for example, a woman wearing blue holding a musical instrument. And now it's going to run this through that text door. I'm going to land in that space, and it's going to show me all of the images that are nearby that. So these images have no caption associated with them. These are just images, just a big collection of images. A person holding a sculpture of a person holding a musical instrument. So you can see it's quite good at understanding abstract things. Rotational symmetry, style of Escher, Marilyn Monroe in a casino. A sad dog, medieval airplane. So this is something that doesn't exist in the set, and yet this is going to produce a point in this high-dimensional space, and it will show me all the things that are as near as possible. Medieval laptop. But also quite exciting is that we can then mix modes. So if I look, for example, for a Blanchard painting, painting of Paris, then it shows me many, many Blanchard paintings of Paris, okay? But if I copy the image address, then instead of that, I can search by URL, and so now it's going to look up the image and find other images that are semantically nearby.
Okay, nice, but more interesting is this idea that there are directions in this space. So what if I were to start here and move in the snow direction and see if there's anything nearby? Looks like we're having a problem with the internet connection. What if I were to move in the warm, glowing cafe lights direction? And so you can see that now I'm mixing queries. I have an image and some text, and I'm moving around semantically in the space. What can you do with this? Well, given that this is just a huge unlabeled pile of images, I didn't have text that described these images. What I could do is take the 14 million tiles of the Night Watch, which are microscopic resolution, and I could search for a phrase like a photomicrograph with small white spots on a red background, and I can ask every single one of those 14 million tiles to what degree they seem to match this description. How close are they in this space? And make a heat map. So here on the right you see a heat map, and wherever this is lighting up, that's telling me that if I zoom in far enough to microscopic resolution, what I will find is a photomicrograph with small white spots on a red background, which then means that if you know how Rembrandt paints, or if you're a conservator who's worried that these may be lead soaps that would cause degradation, you have the AI looking through 717 billion pixels for you. More interesting is the ability to compare the microstructure to other microstructures. In other words, rather than typing some text to describe what you want, it's more interesting to say, this, like this, I mean this part that I see here, this is interesting. Can you find me all of the other places in this 717 gigapixel pile that are like that? So if you have 14 million tiles, that means that every tile would need to be compared with every other tile. That's 196 trillion comparisons. We can divide that by 2 because A compared with B is the same as B compared with A. But I've done that here. So what you see is wherever I put the mouse on the right, it lights up. For example, here is the place where the painting was slashed in 1975, and then it was repaired. And what that means is that at the microscopic scale, this repair makes the painting look different. It's not cracked, it's using a different pigment, and so on. So what this says is that what you see here in the center, I don't know how visible that is, it's a little streak that is brown with a certain texture and no cracks, that wherever else I move the mouse now that's lit up, I will also find that. Or, for example, down here, if I really zoom in, you can see that there's exposed canvas. And so if I click on this, then it lights up other areas. Here, it lights up other areas that then reveal that they also have exposed canvas. Or here's an area that has exposed canvas. So what would otherwise be a deluge of data that would cause us to drown under this, I mean, a team of researchers couldn't possibly look at 717 billion pixels. Here the AI is helping us to do that. In the interest of time, I'm just going to mention that we could add a third door into this space and use this to teach the computer how chemical data relates to appearance, which would mean that if I give this AI model the chemical data for the painting, that I can ask it to predict things that we would have expected to see, so that's on the right, but which have been painted over. So this is a way to convert hidden chemical information into visible images. For example, here I can see that Rembrandt apparently originally painted the flag at a different orientation, or this spear used to have a red ribbon on it, or this character here used to have a feather coming off of his hat. AI image search is nice, but and we all have it now, Google Lens and so on. But the thing that's really interesting is that it tends to be quite sensitive to how you frame the image. So if you take a picture with your phone and you do an AI search,
if you frame it just a little bit wrong, it may give you the wrong answer. So I thought it's better if I can engineer something that's very fast so that we have live feedback. So here is real-time AI search into the same collection of 2.5 million open access images from my webcam. So what you're going to see here is at the bottom right corner, down here, is what my webcam sees. And whatever I point it at, it's going to search into this collection of 2.5 million images. So I'm going to point it at the flowers for a moment. Or if I point it at a glass. Or I point it at my glasses. So what I've got here is Gombrich, which is the classic art history book, and I'm just going to leaf through the pages of Gombrich quickly. So again, the bottom right corner is what my webcam sees, and then the upper left corner is the top result. Sorry. Don't have quite enough hands here. So, Murillo, Memling, and when it doesn't have the exact image, it's finding images that are semantically very nearby. So what this means is that when this is equipped with the images from a museum, one can walk around with one's cell phone, point this at the wall, and instantly find the image that one is, the artwork that one is standing in front of, and ultimately then find related works in the collection. And what I will leave with is something that I did this summer with the Museum of Decorative Arts. This is a tool that will help us to automatically make sense of images. What shall I do? Yeah. Here, I'll upload the Milkmaid, and this is going to apply a multimodal language model to try to understand this. Here's a short caption, here's a detailed caption, a more detailed caption, optical character recognition, there are no characters, of course, an identification of the features in the image, and so on. And then the thing that I'm most excited about is that it's able to imagine a depth map. So red pixels here are far away from the camera, blue pixels are close to the camera, and it can even estimate the focal length so that in this way we can take photos, single photos of artworks or of sculptures, and also incorporate the idea of searching by shape. So this has just been a very quick highlight of the possibilities for just a few of the projects to make use of AI with a huge amount of cultural heritage data to help the world access, preserve, and understand its cultural heritage. Thank you. Profesor Robert Erdmann, bardzo dziękujemy także za cierpliwość.
było warto czekać. A przed nami teraz trzecie wystąpienie składające się na program panelu Future Driven Heritage. Po nim nastąpi krótka przerwa. Czy da się odróżnić autentyczne dzieło od kopii jedynie na podstawie jego zdjęcia? Jest to możliwe dzięki algorytmowi programu Art Recognition. Chociaż teraz narzędzie to jest wykorzystywane głównie do wykrywania falsyfikatów, wyobraźnia już podpowiada, jak wiele problemów z zakresu historii sztuki czy badań ikonograficznych mogłyby rozwiązać podobne programy. A naszym przewodnikiem po możliwościach, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji, będzie profesor dr Erik Postma z Uniwersytetu w Tilburgu, reprezentujący Akademię Nauki o Danych Geronimus w 's-Hertogenbosch. Zapraszam. So good morning. Thank you very much for inviting me today. I'm very happy to be here and that my mother-in-law is in the audience, which is the first time for me. So I'm a bit nervous. No, not really. So what I would like to do today is to give an overview of my experiences in the art world. What you should understand, I'm a professor in artificial intelligence and I'm interested in computers to understand human perception. And actually, my interactions with the cultural heritage were kind of accidental, but very interesting. And I would like to emphasize that the great previous presentation showed, artificial intelligence is not taking over humans, it's augmenting or strengthening humans or art experts in dealing with art and artifacts of the cultural heritage. So don't be afraid of artificial intelligence and don't believe these stories that you should be afraid of it. So I started in 1919 with work that is known as texture recognition. That's teaching or training a computer to recognize visual textures. And what is texture? Texture can refer to the skin of an animal, the skin of an actress or an actor. It can refer to medical images, but it's anything that is not having a clear shape, but more a kind of structural pattern. And in the 1990s, so Professor Erdmann is very happy now that he can use all this data, but in these times we didn't have that much data. And I had trouble finding good data sets to evaluate the AI algorithms that I was developing. And I went to an exhibition in the Van Gogh Museum, and then it struck to me that I could use paintings, because paintings have great visual textures. So I did my first experiment, which is a bit old-fashioned now, because I only had 6 artists, and for each artist I had 10 paintings. It's not millions. And these first experiments were kind of to play around with these algorithms, and it turned out that I could, using these visual images, only the images, I could predict who the artist was from the 6 classes just by looking at the statistical patterns. Well, and then I thought, that's nice, and then I thought I'd move on, but many people around me said, you should apply for funding, and you could apply this really to paintings. And I said, yeah, is that really interesting? They said, yes, you should do that. And then I started to do that. We got enormous funding, because in that time in the Netherlands, we started these cultural heritage programs. Actually, Professor Erdmann is a result of all these programs, because, as I will explain. And we got a lot of funding to do these projects. So I went to the Van Gogh Museum and I told them that I got this funding for doing research on paintings. And like all experts, they become a bit afraid, because AI, what is that? What can you do with that? And as you can see, we also appeared in the New York Times. We didn't do anything. We haven't started yet with research, but we already appeared in the New York Times. So this is a very media-savvy project. But journalists were convinced, but the people at the Van Gogh Museum were not, and they shouldn't be. So the first thing we did was look at a kind of obvious feature of paintings, and that's the colors of Van Gogh. So Van Gogh used, as many other artists, used a lot of complementary colors, and here you see a kind of reconstructed image, but if you get the real colors here, you will see that the yellow and blue colors, which are known as complementary colors because they are on opposite sides of the color circle, create a perception of depth.
And Van Gogh knew this, and many other artists knew that. But the first thing we did, kind of to convince the people at the Van Gogh Museum that we could do useful things with computer vision and artificial intelligence, was to automatically detect these color transitions in paintings. And for instance, here you see two examples of paintings where you see red-green transitions that are characteristic of this use of color complementarity in the paintings of Van Gogh. At different scales, and the same is true for yellow and blue, and it's all around, and we could quantify that. And when we showed this to the people of the Van Gogh Museum, they said, well, maybe it can be useful, and it's not taking over our jobs. So, and then we started with the painstaking work of digitization, because by that time, a lot of works were not digitized. We had to do that ourselves. And the project was actually to see if we could say something about the authenticity of paintings, looking at the visual texture or other aspects to support art experts in their assessments of these paintings. Now, there is a famous case of a forgery called the Walker forgery, shown on the right, which has many brush strokes and patterns that look very similar to the style of Van Gogh. And in 1932, there was a huge fight about whether it was authentic or not, but it's clear that this painting is not authentic. And that was one of our goals, to see if our computer could automatically detect that this was a forgery and not the real Van Gogh, because it has many of the styles that look similar to those of Van Gogh. And the key there, and I remember that I had these discussions with the people at the Van Gogh Museum, because personally, as I said, I'm interested in human perception. And I asked them, how can you decide if a painting is Van Gogh or not, whether it's authentic or not? And Louis van Tilburg, one of the art historians then at the Van Gogh Museum, told me, it's the rhythm of Van Gogh. And I said, the rhythm? Yeah, the rhythm of his brushstroke. If I look at the painting, I see his rhythm. And of course, this sounds very vague, but I heard that from many other art experts that had a lot of experience with perceiving the structure of paintings, that they associate specific painters with specific patterns, which are often hard to express in words, but they recognize that. And humans are very good at recognizing these patterns. So what our challenge was to detect these rhythms. And this is an example. On the bottom, you see the statistics, these blue curves. And we were able to detect that the rhythm was present or not. And maybe the rhythm is not the proper word, but that doesn't matter. In the numbers, it's clear that the painting on the left is deviating from the other ones that were certainly created by Van Gogh. So this was one of our successes an early success that we did. And of course, detecting one forgery doesn't say anything, but it gave us a confidence that we were able, using computer techniques, to say something about the visual structure of the painting. And that could help art experts to decide whether it was an authentic painting or not. Now, by that time, I was working a lot with the Van Gogh Museum, but actually this was one of my many projects. We apply these techniques in all kinds of domains, from astronomy to many other domains. And by the time, I was visited by a professor from Cornell University, Rick Johnson, who was actually in radar technology or radio technology, but he was very much interested in working together with the Van Gogh Museum. And he visited me and he said, I want to make this into a big project. And I said, well, that's fine, because I have no time for it. And so he joined me, and we visited the Van Gogh Museum, and I can tell you that the first meeting was very disappointing, because this American direct style didn't relate well with the people at the Van Gogh Museum, which were a bit resistant to all this power and pushing from the American side. But after a few months, he succeeded in becoming a member of the Van Gogh team, and he did great work there. He really introduced technology there in a way that art historians could use it. And his first project was not so much on authentication, but analyzing the canvas. And one of the great things he did, he invited Professor Erdmann, then Rob Erdmann, to the Netherlands, and he worked together there. That's where his career started, in the Netherlands. And I can tell you that from all these cultural heritage projects that we had in the Netherlands, the work of Professor Erdmann is really one of the biggest products that we got from that. And we owe that to Rick Johnson, who invited him to the Netherlands. Now, in that time, as I said, this project was very media savvy, so we were also, through these efforts of Rick Johnson, invited to participate in Nova Science
Science TV show, which is a US-based science show, where we were invited with 2 American teams and our Dutch team to analyze a few paintings and 1 forged painting. Now, originally they hired a forger from Great Britain, but he had a criminal record, so that was not permitted. So in the end, they found somebody at the Van Gogh Museum, Charlotte Kaspers, who made a copy of a Van Gogh painting. And the test for the program for the 3 teams was to detect the odd one out, so if we could detect a fake one. And ultimately, we were all able to do that, although I have to admit that the paint was still wet, so it was a bit of a trivial task. But it was again showing that this is a very media-savvy idea. And in the background is always this question, can you replace the connoisseur by AI? And as I indicated in the beginning, you cannot. But you can augment the abilities of art experts and connoisseurs by that. Now, throughout my career, I have been approached by many people, and I could have been very rich now because they offered me money for my system, even if I told them that I didn't have a system. But I discovered that the artworks world is all about money. Not the cultural heritage, but people that sell art. If they have a so-called algorithm that can tell you whether it's authentic or not, they can earn a lot of money. And I was a bit naive in the beginning, but I'm a scientist and I'm not interested in money. Now, throughout the history of this work, AI caught up, and we saw in the previous presentation all these features of AI, what you can do. This is work where we used a larger database of the Rijksmuseum to map the image onto the author, and we used so-called deep learning for that. And deep learning is one of these innovations that you read about and that are related to the embeddings that you saw in the previous presentation. Now, apart from recognizing who is the author, you could also take one artwork and see if you could find the fingerprints or the signatures of 2 painters. So this is an artwork, and this is work by Nanne van Noort, one of my previous PhD researchers, where it's known that there are 2 artists, a father and son, who created that. And using these AI techniques, you could give estimates which regions were created by which artists, which is a great tool for art experts to analyze the painting. And you can imagine with the great resolutions that we can now achieve, as we saw in the previous presentation, you can make this much more reliable and much more fine-grained. Now, one of the things is, as I indicated, I'm not a commercial person. I'm a scientist. I'm interested in how human perception works and how you can mimic that with a computer. Now, approximately 15 years ago, I got a call from Karina Popovici, who was actually somebody who worked at CERN, but she wanted to have a switch in her career. And she found some investors that want to start a company on doing this on a commercial basis too. And actually she asked me, can I use your idea to start a company? And I told her, it's not my idea, it's just out in science. I just happened to be somebody who did that. And then she started this company and we kept on working together. I only had one condition. I didn't want to have any financial relation with the company because I had experience with many people that were very sensitive about the authenticity of their artworks. And I'm not interested in these things. I can tell you stories about it. It's terrible. You get lawyers and all these things. I'm just a scientist. And so together with this company, we applied for a so-called Eurostars project, which is a collaborative science and commercial project. And this led ultimately to scientific publications where we actually try to improve these kind of systems. And what I should emphasize is that if I talk about attribution or authentication of paintings, it's not the same thing that a connoisseur would do. It's actually like giving a connoisseur a digital image at whatever resolution and ask him or her what the assessment is of this painting. Of course, real assessments and attributions and authentications require to know something about the history, know about the provenance, know about the wooden frame, know about the canvas, etc. So in a sense, this is quite limited, but you could extend it with all kinds of other visual tools, like an X-ray, etc. For anything that you can present in an image can be used with these kind of techniques. Now, a recent study showed that you can use the most recent techniques, so-called transformers, which are the building blocks of
systems like ChatGPT, these large language models. You can also use for these kind of tasks, and for certain tasks they tend to outperform others. Another study that we did with a physics group in the UK together is on augmenting the data set. So one of the problems is that certain artists have a limited number of paintings on their repertoire. But nowadays we can generate fake paintings, synthetic paintings, and can you use them to improve the performance of these automatic attribution systems? And it turned out that it's possible. Now, if I look back at the start of my project up to now, I see a steady increase in the performance, the reliability of distinguishing these forgeries from real paintings. And you could wonder, well, could you ever reach 1 or 100%? Well, of course not. There's always uncertainty, and I would like to re-emphasize that it's not only the image, it's also the context. And that's why you need humans that understand art history, understand how this work was created. But it's an enormous useful tool, and I think the previous presentation also showed that, for augmenting and strengthening the performance of art experts. Now, there's one interesting anecdote that I want to share with you. 1.5 years ago, I was at a workshop in Leuven. And there was a person there, the first author, Niels Büttner, and he did not attack me, but verbally he attacked me because I was affiliated with this terrible company called Art Recognition. And I tried to defend myself, but he was very convinced that this was just a commercial endeavor and they did not take art history seriously. And I said, well, I explained what my affiliation was with the company, but he didn't change his attitude. But I saw that he now published a paper together with the director of this company. And that indicates what happens in all kinds of domains, because I see this in the art domain, but I also see this in other domains. People are very offended when you introduce AI, because there's kind of suggestion that AI can do things that humans cannot do, which is true, but only for a very narrow domain. Also, the previous presentation, comparing all these details of the night watch, is impossible for humans to do, but a computer can do that. But that's not the end. The end is, of course, that the human uses this to make an assessment. And as you can see, this is how it's described in the paper. And I had to, when I saw this is kind of at odds with my experience with this person. But he kind of changed his opinion, which I think is a good thing. And this publication is the first where an art connoisseur, or whatever he calls himself, but he is an art historical connoisseur, is collaborating with the company, and they analyzed an artwork together. This is the artwork by Anthony van Dyck, which is a controversial artwork. And the end result of their shared analysis is the same, that both approaches lead to a negative assessment about the authenticity. Now, this is proving nothing. I mean, there's still all kinds of possibilities, but as any connoisseur is only one person with one opinion, I think the introduction of computer tools to enhance and to validate and question certain assessments makes the whole endeavor more scientific and more academic. So I think this is a great thing in terms of art historian investigations of artworks and for conservators, because we now have these very powerful tools that are not replacing humans, but augmenting humans. And that's actually a story that does not only apply to the arts domain, but actually to any domain where AI is applied. So I give many presentations about artificial intelligence, and each time I tell the same thing: this is just an enhancement of humans and not something that replaces humans. So in that case, you could say that this application domain is just a microcosm. Now, a small final slide about the future. It's always difficult to predict the future, but I think it's quite clear that we will get integrations, as we saw a bit in the previous presentation, of these large language models, like ChatGPT and these visual analysis tools. The idea is that if you do not only use the paintings, but also the letters of Van Gogh, and maybe all the descriptions of the artworks by art experts, and you put them on one AI machine, you have an enormous, powerful tool
for art experts to make assessments about paintings. And if you combine that with the tools that Professor Erdmann is developing, I think we will have a whole new world of art historical and art conservatories research. So that's my view of the future, and I hope that Poland will join that. Thank you very much. Szanowni Państwo, witam serdecznie po przerwie i rozpoczynamy teraz drugą część pierwszego panelu konferencji Eter Wieczne Dziedzictwo. Przed nami kolejne 3 wystąpienia. Już za chwilę zaproszę na scenę doktora Michała Jakubczaka z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, który przedstawi wystąpienie przygotowane wspólnie z doktorem Michałem Tyszkiewiczem z firmy NVIDIA Corporation oraz Michałem Lelochem z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy opracowali model wykorzystania głębokich sieci neuronowych do analizy danych pozyskanych za pomocą lotniczego skaningu laserowego. Takie rozwiązanie znacząco przyspieszy interpretację danych oraz rozpoznanie stanowisk archeologicznych widocznych w rzeźbie terenu. A czy może stać się codziennym narzędziem pracy badawczej? O tym za chwilę się przekonamy. Zapraszam doktora Michała Jakubczaka. Dzień dobry, bardzo mi miło, że będę mógł w imieniu moim i moich kolegów opowiedzieć nieco o naszej pracy przez ostatnie lata, a właściwie ostatni rok. Ja nazywam się Michał Jakubczak, jestem związany z Instytutem Archeologii i Etnologii. Jestem archeologiem, podobnie jak Michał Leloch, ostatni z współautorów, natomiast Michał Tyszkiewicz, powiązany z Politechniką w Luzannie i aktualnie też firmą NVIDIA, jest naszym specjalistą od sztucznej inteligencji i tym właśnie się zajmował w tym projekcie, ponieważ ta współpraca jest w zasadzie nieodzowna i trudno bez niej sobie poradzić. Całość tego pomysłu jest jakby odpryskiem od projektu, który mam okazję prowadzić, związanego z neolitem na Kujawach. I nasz pierwotny pomysł polegał na tym, że będziemy szukać długich domów kultury brzesko-kujawskiej na zdjęciach lotniczych, zdjęciach satelitarnych z użyciem sieci neuronowej. Tylko bardzo szybko okazało się, że nie mamy wystarczającej ilości danych, żeby to robić w odpowiedni sposób, prawidłowy. W związku z tym zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie możemy wykorzystać sieci neuronowych w innym celu, ale również związanym z teledetekcją archeologiczną. I tutaj przyszedł nam do głowy zupełnie inny pomysł, a mianowicie wykorzystania danych, które mamy w zasadzie dla całej Polski, ponieważ lotniczy skaning laserowy, który został przeprowadzany na terenie całej Polski w ramach projektu ISOC, rozpoczął się w 2010 roku i do aktualnego momentu mamy pokryte tymi danymi całą Polskę. W związku z tym, że skaning laserowy sprawdza się najlepiej na terenach zalesionych, jeśli chodzi o wyszukiwanie stanowisk archeologicznych, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakie obiekty i jakie typy stanowisk archeologicznych możemy znaleźć. W związku z tym oczywiście stworzyliśmy taką listę stanowisk archeologicznych, które są widoczne w rzeźbie terenu, które można zaobserwować z użyciem lotniczego skaningu laserowego. Były to oczywiście transzeje, ziemianki, kurhany i tak dalej. Następnie zastanowiliśmy się, które z tych zabytków, które z tych stanowisk archeologicznych można wyszukiwać z użyciem sieci neuronowych, których przykładów mamy na tyle dużo, żeby zastosowanie sieci neuronowych było adekwatnym pomysłem, żeby było skuteczne. No i do dalszych testów wybraliśmy tutaj transzeje, pozostałości kopców łamane na kurhanów, a także mielerzy. Tutaj w dalszej części prezentacji będę się skupiał na kurhanach, aczkolwiek algorytm radził sobie w zasadzie równie dobrze z wszystkimi tymi 3 typami obiektów. Tutaj jeszcze tak na początek cały rozrys naszego pomysłu, tego jak to wszystko działało. Do tego diagramu będziemy jeszcze wracali, aczkolwiek znajdujemy się tutaj na samym początku, tutaj gdzie jest to pomarańczowe tło
dla tych dymków. Są to miejsca, gdzie zobaczyć można rolę specjalisty od IT, specjalisty od sieci neuronowych, natomiast te niebieskie były związane z pracą moją i Michała Lelocha, czyli związane przede wszystkim z archeologią, ale także z opracowaniem danych LIDAR z szeroko pojętym GIS-em. Jeśli chodzi o naszą technologię, z której korzystaliśmy, to wszystko zostało stworzone w darmowym oprogramowaniu bądź oprogramowaniu open source. Nie opieraliśmy się na żadnym płatnym oprogramowaniu z przeróżnych względów, także finansowych, jak i ideologicznych. Do pracy z danymi przestrzennymi wykorzystaliśmy po prostu QGIS-a, natomiast do wizualizacji danych z numerycznego modelu terenu wykorzystaliśmy oprogramowanie RVT stworzone przez naszych kolegów ze Słowenii. Jeśli chodzi o technologię sieci neuronowych, to pracowaliśmy w ogóle w Pythonie i tutaj użyliśmy frameworku PyTorcha do pracy z sieciami neuronowymi. Użyliśmy GeoTorcha do poradzenia sobie z danymi geoprzestrzennymi, a także biblioteki SMP w celu implementacji sieci neuronowej UNet. Jest to sieć neuronowa stworzona z myślą o segmentacji obrazów, dość klasyczna już i dość popularnie używana. Pozwala ona na segmentację obrazu rastrowego i nadanie każdemu pikselowi odpowiedniej klasy. Jeśli chodzi o dane, które wykorzystaliśmy, to udało nam się pobrać z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wszystkie numeryczne modele terenu dla obszarów zalesionych Polski. W tym przypadku było to nieco ponad 193 tysiące kafelek. Każda ta kafelka jest kwadratem o boku 1024 metrów. W związku z tym jest to całkiem solidna dawka danych, która pozwoliła nam na dalszą pracę. Oczywiście te dane zostały podzielone z układem współrzędnych EPSG 2180. Każdy z tych kafelków uzyskał swój własny numer. Oczywiście został stworzony plik shapefile, który stał się indeksem tych plików, tak żeby można było sobie sprawnie operować w tych danych, szukać, znajdować, analizować. Stworzyliśmy także wizualizację numerycznego modelu terenu, czyli SkyView Factor, Local Dominance i Local Relief Model, które zostały wykorzystane jedynie do teledetekcji i anotacji, ponieważ sam model pracował na danych wysokościowych jedynie. No i całość została przepuszczona przez filtr górno-przepustowy, który pozwolił nam na spłaszczenie tych danych, jakby wycięcie całej geologii, całej geomorfologii i pozwolił na to, żeby sieć neuronowa skupiała się jedynie na obiektach nieco mniejszych, charakterystycznych dla archeologii. Kolejnym bardzo istotnym elementem była taka maska tła, którą stworzyliśmy na podstawie danych wektorowych, również darmowo dostępnych z BDTO 10000, które są w większości zdigitalizowaną mapą 1 do 10 tysięcy, czy odpowiednikiem mapy 1 do 10 tysięcy. I te dane pozwoliły nam na zaznaczenie dla modelu, czy w ogóle dla sieci neuronowej miejsc, gdzie biegną drogi, gdzie znajdują się zabudowania i tak dalej. Czyli wszystkich tych elementów, gdzie na pewno nie znajdą się kurhany, gdzie na pewno nie znajdą się transzeje i w związku z tym podbicia odpowiedniej klasy w tym miejscu. Dzięki temu jakby model już ucząc się wiedział, które miejsca na pewno nie są archeologią i jednocześnie te dane zostały także wykorzystane później już przy obróbce danych, przy ich czyszczeniu i przy dalszych analizach. Jeśli chodzi o nasz obszar treningowy, walidacyjny i testowy, to była to zdecydowanie najcięższa część tej pracy, najbardziej pracochłonna. Wybraliśmy 1237 kafelków, czyli nieco ponad 1300 km², które wykorzystaliśmy do procesu uczenia. Te dane są rozrzucone po całej Polsce, aczkolwiek dość nierównomiernie. Tutaj w większości mamy centralną i wschodnią Polskę. Wynikało to po prostu z naszych ograniczeń możliwości, ponieważ wszystkie te kafelki musieliśmy przejrzeć, sprawdzić hektar po hektarze i zaznaczyć wszystkie widoczne tam
transzeje, kurhany i mielerze, co muszę przyznać było dość obciążającą pracą. W związku z tym, jak widać, ręczne sprawdzenie obszaru 1200 km² już jest dość dużą robotą, natomiast sprawdzenie 192 000 km² wydaje się wręcz nierealne dla człowieka bez jakiegoś wspomagania. No i teraz naszym obszarem testowym, czyli obszarem, którego sieć neuronowa wcześniej nie widziała, na którym się nie uczyła, stał się obszar Kotliny Hrubieszowskiej, Grzędy Sokalskiej i Równiny Bełskiej, na którym znalazłem dzielnie wszystkie kurhany. Przeglądając hektar po hektarze, te niemal 2000 km², te kurhany podzieliliśmy na dwie grupy, ponieważ już przy zaznaczaniu nie wszystkie były pewne, że tak powiem, ponieważ w znacznej części przypadków już archeolog interpretujący numeryczny model terenu nie ma pewności, czy to na pewno jest kurhan. W związku z tym tutaj stworzyliśmy dwie grupy. Grupę pierwszą kurhanów pewnych i grupę drugą kurhanów niepewnych, które można nazwać po prostu kurhanami do dalszej weryfikacji. Tak wygląda ta mapka. I teraz zanim przejdziemy dalej, tu musimy wyjaśnić cztery takie bardzo istotne pojęcia, które pozwolą nam jakby na to, żeby w ogóle zastanawiać się nad tym, jak skuteczna jest ta sieć neuronowa, ponieważ to jakby są odpowiednie algorytmy do tego, czy w ogóle wzory do tego, żeby określać jej skuteczność. I generalnie True Positive TP to są wszystkie kurhany, które sieć neuronowa oznaczyła jako kurhany, czyli wszystkie prawidłowo oznaczone. False Positive są to wszystkie kurhany, które sieć neuronowa oznaczyła wszystkie miejsca, które sieć neuronowa oznaczyła jako kurhany, a kurhanami nie są. False Negative to są wszystkie kurhany, których sieć neuronowa nie znalazła i True Negative, czyli całe nasze tło, wszystko, czego sieć neuronowa nie zaznaczyła jako kurhanu i nie jest to kurhanem. Jakby mając pojęcie, czym są te cztery pojęcia, możemy spojrzeć sobie na te wzory. Nie ma jakby momentu, czasu teraz, żeby bardzo się w nie zagłębiać, ale generalnie Precision Recoil i F1 Score są to aktualnie najlepsze chyba sposoby do określenia skuteczności takiej sieci neuronowej. Jeśli Państwo tutaj spojrzą, no to sieć neuronowa znalazła tych kurhanów 365 i 130 zaznaczyła błędnie. Oczywiście w przypadku kurhanów, tej grupy kurhanów pewnych ta skuteczność była znacząco większa, ponieważ były to obiekty bardzo dobrze widoczne, które można było bez problemu znaleźć na numerycznym modelu terenu. Natomiast w grupie kurhanów niepewnych skuteczność sieci była znacząco mniejsza, ponieważ to były miejsca, w których ja sam często nie do końca byłem pewien, czy znajduje się kurhan, czy nie. Także dopiero tak naprawdę po weryfikacji terenowej wszystkich tych obiektów można by się wypowiadać o takiej ostatecznej skuteczności. Jednak podsumowując te wyniki liczbowe tutaj, ten wskaźnik F1 wyniósł nam około 74% dla wszystkich kurhanów, co w przypadku tak małej dawki danych do uczenia jest, wydaje mi się, całkiem niezłym wynikiem. Pokazuje to całkiem niezłą skuteczność sieci i przede wszystkim przydatność. Jeszcze raz, patrząc tutaj na te dwie mapki, możemy spojrzeć sobie na to, że te wszystkie białe kropki są to tak zwane false negative, natomiast wszystkie czarne kropki to są true positive, w związku z tym wszystkie czarne kropki są to miejsca, gdzie sieć neuronowa znalazła kurhan i ten kurhan faktycznie się tam znajduje. Jeśli spojrzymy sobie na te przykłady, to bardzo widać całkiem niezłą skuteczność. Na tym numerycznym modelu terenu możemy spokojnie sobie popatrzeć i znaleźć miejsca, gdzie sieć neuronowa prawidłowo zaznaczyła wszystkie piksele, na których według niej znajduje się kurhan. I przy dużych cmentarzyskach kurhanowych ta skuteczność jest niemal 100%. Przy pojedynczych kurhanach jest bardzo dobra, ale w przypadku false negative, czyli miejsc, gdzie sieć neuronowa nie znalazła kurhanów, a one się tam znajdują, czy nie znalazła kopców, no to oczywiście jest to pewien problem, ale jeśli spojrzymy na przykład na ten
górny lewy obrazek, to widzimy, że to cmentarzysko kurhanowe, czy jakby seria kopców, która została znacząco zniszczona przez późniejszą zapewne gospodarkę leśną. Bardzo często są to rozmyte, zniszczone kurhany. W związku z tym tutaj jakby pojawia się po prostu taki problem, że sieć neuronowa nie miała tego typu obiektów w swojej bazie do uczenia. Akurat na tych obszarach testowych, które sprawdziliśmy, na tych obszarach do uczenia, niestety nie było takiego rozorzonego cmentarzyska, w związku z tym sieć neuronowa w zasadzie nie miała prawa go znaleźć. I tutaj jest jeszcze przykład wszystkich false positive, czyli wszystkich miejsc, gdzie sieć neuronowa błędnie zaznaczyła kurhany. Jak widzimy, jest tego całkiem sporo, ale jednocześnie jest to trochę uzależnione od tego, jak bardzo manipulujemy parametrami, ponieważ oczywiście możemy ustawić parametry całej teledetekcji tak, żeby tych false positive niemal nie było, ale wtedy godzimy się, że na te słabiej widoczne kurhany gdzieś nam uciekną, gdzieś przypadną. No i tutaj najczęściej sieć neuronowa nie poradziła sobie z miejscami, które są jakimiś śladami po zabudowaniach, jakimiś kupami gruzu przy domach i tak dalej. W związku z tym to są rzeczy, które często morfologicznie na numerycznym modelu terenu wyglądają bardzo, bardzo podobnie jak kurhany i tutaj nasza po prostu interpretacja jako człowieka, czy taka jakby interpretacja tego kontekstu dookoła pozwala nam na odrzucenie tych obiektów jako niekurhanów. I w tym miejscu jeszcze wróćmy na sekundkę do tego grafu, który nam pokazuje całą naszą drogę przez ten pomysł. No i chciałbym zwrócić uwagę na tą strzałkę na dole, którą chciałem odwzorować to, jak wiele czasu kosztowała każda kolejna operacja. I tutaj ten zielony kolor przedstawia miejsca, gdzie ta robota szła szybko, ten czerwony kolor przedstawia miejsca, gdzie to szło znacznie, znacznie wolniej. No i chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście ta pierwsza początkowa dyskusja poszła bardzo szybko się dogadaliśmy, porozmawialiśmy, ustaliliśmy, jaką technologię chcemy wykorzystać, gdzie znajdziemy dane. Natomiast pozyskiwanie danych i przygotowanie ich to była tak naprawdę bardzo, bardzo intensywny moment mojego życia, kiedy przeglądałem kolejne kilometry kwadratowe terenu, szukając kurhanów, szukając transzei, zaznaczając mielerze. Wymagało to dużo cierpliwości i tego, żeby się nie zniechęcić. Podczas gdy znów jakby stworzenie samego modelu, jego trenowanie i wykorzystywanie zajęło znowu maksymalnie parę dni, a i to tylko przez ograniczenia sprzętowe, gdyż jakby robiliśmy to już jakiś czas temu. Teraz pewnie wykorzystalibyśmy jakąś chmurę obliczeniową, która by pozwoliła nam na zrobienie tych wszystkich obliczeń bardzo, bardzo szybko. I już na koniec tu chciałbym podsumować, czy warto używać sieci neuronowych. Oczywiście warto. Jest to świetne narzędzie, które w żaden sposób oczywiście nie zastąpi człowieka, który interpretuje te dane. Przede wszystkim już sama anotacja wymaga doświadczenia i wymaga osoby, która jest specjalistą i też jakby rozpoczynając te w ogóle prace i zastanawiając się nad wykorzystaniem sieci neuronowej głębokiego uczenia, należy się zastanowić nad paroma takimi pytaniami, na które sobie trzeba odpowiedzieć. Czyli tak naprawdę przede wszystkim, czy ta manualna analiza wybranego zbioru danych nie okaże się bardziej czasochłonna niż stworzenie sieci, uczenie sieci, jej fine-tuning i tak dalej. Drugie pytanie brzmi, czy zaoszczędzony czas nie zostanie poniekąd zniwelowany przez to, że jakość wyników będzie niższa niż przy manualnej, ręcznej analizie. Oczywiście zawsze jest pytaniem, czy nasz zbiór danych jest wystarczająco duży, żeby można było wykorzystać go do uczenia maszynowego i czy mamy wystarczającą liczbę danych do uczenia, testowania i tak dalej. Oraz oczywiście, czy te dane są wystarczająco spójne, czy są wystarczająco uporządkowane i wystarczająco jednorodne, ponieważ to oczywiście jest kolejny duży problem, że sieci neuronalne najczęściej jednak potrzebują, przynajmniej w przypadku takiej pracy z numerycznymi modelami terenu, to oczywiście ta jednorodność, spójność danych jest wielką zaletą. I to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Bardzo dziękujemy doktorowi Michałowi Jakubczakowi. A już za chwilę na scenie pojawi się profesor dr Noemi Zabari, reprezentująca zespół Młotek, który współtworzy z Renatą Bożek i doktorem Pawłem Sopickim. Temat tego wystąpienia w pewnym sensie przeniesie nas w kosmos. Mowa będzie bowiem o wykorzystywaniu naturalnych promieni kosmicznych, w szczególności muonów, do wizualizacji 3D stanowisk archeologicznych. Przed Państwem profesor dr Noemi Zabari. Hi everyone, just checking. Yes, hi. Thank you for the introduction. My name is Noemi Zabari, and today I will talk a bit about space. And the first question when I came to this conference was, what am I doing here? And here is the explanation why. Because on the audience, I see museologists, archaeologists, specialists from art and cultural and heritage scientists, and I'm an astrophysicist. I specialize in dense nuclear matter, so the matter that sits in neutron stars, for example. So I'm sitting in the topics that are universe related. But that's good, because I'm on the other side, I'm a huge fan of merging such domains. So I will be everywhere where merging domains and doing those synergies of different scientific topics are happening. And that's exactly the place. And on the beginning, we heard how Ms. Katarzyna was saying that these presentations will inspire you and motivate you. And I hope that this one, mine, I will be one of those who will motivate you to merge different domains. Today I will talk about muon tomography technology. And here I come with the explanation what it is, if it will work. Yes. So just very shortly, I will tell you what is muon tomography and where are we taking it from, what are the properties, because maybe some scientists will have how to put their minds of it, and then also about how it can be applied to archaeology and to the industry of museologists. Muon tomography, it's an imaging technique. It's scanning and imaging of objects using cosmic particles. And I will soon talk about what are those cosmic particles, but before that, just to give you a bit about what was done already with that technology. In 2015, muon tomography was used for monitoring and damaging nuclear reactors in Fukushima. I think everybody knows what happened in Fukushima. I'm talking here about the event, the disaster in 2011, when there was an earthquake and right after tsunami. And muon imaging helped to scan those reactors without even opening them. In 2017, research in the Great Pyramid of Giza, a new comnat, a new room in the pyramid was discovered. Next one, in 2019, a project that generated images using muon tomography that scanned throughout the volcano, Etna volcano. And they discovered a new formation, new vent that later on in 2023 corrupted. In 2019, another fascinating example, and it's very close to my heart, in the University of Glasgow, they analyzed a huge block of concrete block where there was reinforcement inside. So you have like a metal rods of 8 millimeters each. So this technology, muon tomography, was first time showed that it can be also used for the small
objects, and that's what we want to reach as well. And another example in 2023, another pyramid where a corridor was discovered, and this project is called Scan Pyramid North Face Corridor. All of those examples, or most of those examples actually, the detector, a specific detector was used. And here I'm showing you a detector that is a gas-based. It's helium or argon. So what you see on it, you actually see particles coming through, and normally those particles are natural cosmic radiation. They are coming to us every second, right now, day, night. They are hitting us every single second. And this is a natural cosmic radiation, not harmful. It happens non-stop. What this detector shows you is that it's actually you see something that is invisible. So cosmic radiation, they are coming from stars. So for example, our sun, it's a solar radiation, but also from other stars, also from some events in our universe, such as explosion of supernova, what you see in the picture, but also from far galaxies, much different galaxies than ours. And that's why scientists are researching cosmic radiation, because they are bringing information about our universe. So it's fascinating for them. Cosmic radiation, they consist mainly of atomic nuclei, protons, some also helium nuclei and electrons. And these particles travel near the speed of light, and they have enormous energies, tera-electronovolts. So it's like tons of millions electronovolts. And when they are hitting our atmosphere, then they collide with the particles of our atmosphere, and they create a cascade of so-called secondary cosmic radiation. So for example, when the astronaut is going to space, they need to protect themselves, because if they will be hit by a high energy particle, their DNA can be harmed. But here on the ground, on the surface, because we have atmosphere, we are safe, because only secondary particles are coming to us. So that's how it looks like. I would like to show you. Those are a non-stop, billions of them, hitting particles and creating those cascade of secondary cosmic radiation, or we like to call it shower of cosmic radiation. And the particles that are coming to the ground can be detected by detectors, what you see there, a black circle. And those are called muons, and hence the name of the technology, muon tomography. So electrons, they are very similar to electrons, but are much heavier, almost 200 heavier than electrons, and that's why they can penetrate very dense materials. Just imagine that they can penetrate, and we can see how much energy was lost through, let's say, a very heavy materials, gold and so on. And a tremendous amount of those particles coming to us every minute, every second, because it's like 10,000 particles per meter square per minute. So the research and the application, the use of the data can be done everywhere and anytime. They are, despite that they are unstable and they are decaying almost after 2 micrometers, but because of the relativistic effects, most of them, they survive long enough to come to our surface. But more than that, they can even go underground, up to a couple of kilometers. We have readings from 3 kilometers underground with a still good enough rate of cosmic radiation data. And the dominant mechanism, when they are passing through a dense object, they are losing energy via ionization and atomic excitation. So if any of you were doing any research using neutron methods,
the muons, they are not sensitive to strong nuclear interactions like protons or neutrons. And if some of you, you were doing some X-ray, even if it's a medical X-ray, the difference is that they do not lose energy to effects such as scattering or electromagnetic cascade. So it's much better. What they lose energy on, it's purely ionization. And that's those two methods that we are using. So just I will try to explain it in the very easy words. First is muon radiography, and the second is muon scattering tomography. And muon radiography is very similar to X-ray. It's something like when the particle is passing through the object, it loses energy. And we are putting detectors on one side, and we know how much particles we are getting. So we know how much energy was lost. It's based on this main equation, Bethe-Bloch equation. So it's basically about energy loss within the density. And it's very good approach and method for the large structures. If we want to receive two-dimensional object, we need one detector on one side. If we want to create a three-dimensional object, then we need more detectors. When it comes to a second method, this method is much more complex, but it gives you results also for small objects like sword, like vase, like something of that sort. And besides looking at how many particles are coming from the other side, we're also looking at the trajectory of the muons. So we can reconstruct a full trajectory of the particle, and then we know how much the direction changed. And by the angle of the change, we know what's the material, and we are able to also scan small objects. But this method requires detecting plates on both sides. What we are doing within MuoTech and within our research is a simulation tool, because it allows us to show what we can do on a specific and particular cases. And we are doing that in partnership with Copernicus Astronomical Center. We are modeling, so that's the inputs of this simulation tool. We are optimizing and analyzing those data based on specific parameters. So selection of detection system, environmental conditions, and potential parameters of object. Just a bit more about that. Selection of detection system, it actually means selection of detectors that are going to be used. And for today, we developed 3 types of detectors. The one on the right, it's for big structures, for the big constructions and infrastructure. So imagine that you can scan a bridge, a building, a pyramid, in the same way like an X-ray can do, but in totally harmful method. So this detector right now is like a standalone device, and white it's detection plates. And those on the side, you can also see that it can be opened like in the wardrobe, like in the closet. So you have a bit more detection plates, and it can give you right away 3-dimensional images. In the middle, you can see a simulation of or conceptual image of detector that is for small object, and you can simply paste the object, put the object inside, and scan it. As you can see, on top and on the bottom, you have those scintillating plates, and you can remove them like a drawer. Depends on the size of the object you want to scan. And the third one is the borehole sensor. So it's for scanning underground to look for objects and to look for empty spaces. And all of them, they are based on so-called scintillating plates. Very shortly, because I don't have time anymore.
those are like a plastic scintillators. We can't see anything here because it's very dark. And there is no window. But if you can come over to me, I can show you how do they behave when you are putting them on the sun, for example, because they are shining blue. They are flashing a light when ionized radiation comes to them. Environmental conditions, it's because in different places, particles, cosmic particles, they are behaving differently. And analysis of the results. So what we do, we come with the results of measurement accuracy, estimated duration of the study, and image resolution. And resolution depends on how long is the exposure. The better resolution is for the longer exposure, and vice versa. For the lower resolution is for the shorter time of exposure. But it depends on the use case of each of the use case themselves. And that's what we are doing also beside the devices. We are also creating a software that can work independently of the devices themselves. Here, what we are showing is the scanning. So you can scan using our devices or any other method like X-ray and put it in the platform. It's a web tool, so it's the access through internet. You can have a list of objects in one place and see details and what research was done about them and what detailed description was done about each of them. It can also be integrated of the data from different devices, what I just said. And with our scans, we are also aiming at recognition of the materials. This is actually a next step of our technology. And that's a couple of examples for small objects, for buried objects, for example, or even the castle tower to be scanned, because you can have very different, really different use cases. Where we are today, we are a very young company, and I myself am a scientist, like my speakers before me, but I feel also as an entrepreneur, and my goal is to cover that gap that is between research and the business world, because many research and scientific findings, they are still unknown, and they could really be commercialized. There is a way to commercialize them and be used every day. And we see how AI, for example, is developing today when where we are already putting AI in our everyday life. And this is something it will happen. This is something that is and will be in our life every day. Simultaneously, we are also creating our detectors, and we are working on the intuitive platform. I hope it will be ready very soon. So I invite you all for getting in touch and come over to see what we are doing. In English, in Polish, I'm Polish, so no worries, I speak Polish as well. And yes, thank you for the invitation, and thank you for possibility to speak today. Doktor Noemi Zabari, bardzo dziękujemy. No a teraz zagadka. Kim był Gal Anonim? Średniowiecznemu kronikarzowi przypisywano już pochodzenie z Francji, Włoch, Węgier, Niemiec i Polski. Profesor doktor habilitowany Tomasz Jasiński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, aby zakończyć ten ciągnący się od XVI wieku spór, zaangażował informatyka, który zaprojektował program komputerowy analizujący rytmikę prozy łacińskiej w tekstach starożytnych i średniowiecznych. Co wydarzyło się dalej? O tym, mam nadzieję, opowie teraz w swojej prelekcji profesor Tomasz Jasiński. Zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, napisałem nowatorskie, bo to są
takie programy, które są sprytniejsze nawet niż sztuczna inteligencja, bo sztuczna inteligencja ma ogromne możliwości, ale odnoszę takie wrażenie, że nie jest sprytna. A my, żeby z nią rywalizować, musimy być sprytni. Chciałbym też ukazać, jak badacz w tym moim dzisiejszym wystąpieniu, na jakie napotyka niespodzianki, bo to jest też pewna dramaturgia badań, bo kiedy mamy wszystko, wiem, jak się rozstrzygnie i możemy podejrzewać, natomiast proszę Państwa, ja przy moich badaniach co chwilę otrzymywałem jakiś zaskakujący cios i musiałem zmieniać całkowicie perspektywę badań. Więc opowiem najpierw od początku, przerzucimy. Więc dlaczego w ogóle badamy kronikę? No, historycy muszą badać źródła i jeżeli bardzo dobrze je zdefiniują, wiedzą w jakim środowisku powstało, kim jest autor, etc., no to mogą się autorytatywnie na ten temat wypowiadać. Gal Anonim jest szczególnym źródłem, ponieważ jest to dzieło, które tak naprawdę jest wyłącznym dziełem do początku XII wieku o naszej historii Polski. Oczywiście są źródła zewnętrzne, ale one są skrawkowe. Niewiele co donoszą. Oczywiście jest archeologia, ale ona jest anonimowa. I jedyne co wiemy, no to właśnie ten nasz Gal Anonim, który nie był naszym, bo sam mówi, że jestem pielgrzymem, wygnańcem, więc na pewno nie był Polakiem. To trzeba badać, no bo to nasze najważniejsze źródło. Drugie, jest to dzieło wybitne, prozatorskie i poetyckie. To znaczy Gal był wybitnym prozaikiem i wybitnym poetą. To się dopiero przedziera. No powiem, że właściwie chyba był najbardziej nowatorskim pisarzem okresu całego średniowiecza. Jest taki wybitny neolatynista niemiecki, już dawno świętej pamięci, Wilhelm Mayer. On powiedział, Gal Anonim był pierwszym pisarzem, który pisał rymem dwuzgłoskowym, czystym całe dzieło. Czyli no, wyprzedził całą epokę. Potem wyjaśnię, cóż to wszystko znaczy. Czyli musimy badać. Proszę Państwa, pani wprowadzająca i prowadząca dzisiejsze mówiła, że były różne teorie. Ja będę tylko króciutko je wymieniał, bo nie mamy czasu. Włoska, francusko-węgierska, czyli przybył z Saint-Gilles, klasztoru w Prowansji i na Węgrzech była filia, no i tam trochę posiedział i potem do Polski. Także niemiecka, jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków niemieckich lansuje, że właśnie Johannes Fried, że pochodził z Bambergu. Skąd oni to wszystko wiedzą? Czytają Gala na wszelkie możliwe sposoby, porównują język, sposób wyrażania, etc., no i na tej podstawie sądzą. I proszę Państwa, u góry mamy kawałek tłumaczenia, gdzie Gal opisuje słowiańszczyznę. To bardzo ciekawy opis i najbardziej precyzyjny opis wcale nie jest tu w pobliżu Polski, Rusi czy słowiańszczyzny połapskiej, ale ku naszemu zaskoczeniu jest w okolicach, no byśmy dzisiaj powiedzieli Chorwacji, czyli mamy tu wymienioną Chorwację, Istrię, Dalmację, mamy także Epir, ale nawet wymieniono jako granice Akwileję i Wenecję. No kiedy to przeczytałem, to powiedziałem tak, nie może być, żeby ten człowiek z tamtego regionu nie pochodził. No bo żaden Słowianin mieszkający w Kijowie, czy mieszkający na przykład w Lubece, tam już daleko na zachód, nie wymieniłby Wenecji, co było zresztą prawdą, jako granicy słowiańszczyzny. I wtedy, kiedy to sobie kiedyś w łóżku czytałem, przypomniało mi się, że jeszcze na studiach, czy nawet przed studiami, przepraszam, czytałem pracę pani profesor Borawskiej, tu z Uniwersytetu Warszawskiego, 20 kilka lat nie żyje, i ona odnalazła takie dziełko właśnie z Wenecji, które miało podobne rymy. I to było tak wielkie odkrycie, że wprawiło wszystkich historyków w kompletne zakłopotanie. Polskich. Przez
proszę Państwa, 19 lat milczeli. Nikt się nie wypowiedział, bo każdy mówi, nie wygłupię się, nie opowiem czegoś, a potem się wszyscy koledzy będą ze mną śmiali. No ale mamy wybitnego latynistę, też już niestety świętej pamięci, profesora Plezie, który był wyznawcą tej francusko-węgierskiej teorii i poddał takiej omówieniu, recenzji jeszcze za życia pani profesor Borawskiej. Pani profesor Borawska nie mogła dokonać analizy rytmiki, bo zobaczycie Państwo, to jest zjawa. Jej nie widać, dlatego nie można było użyć tradycyjnego programu komputerowego do jej badania. Filolodzy klasyczni, jakbyście zapytali Państwo, 1 na 10 może coś o tym słyszał. No, profesor był neolatynistą, słyszał, zbadał, ale zbadał w sposób bardzo ciekawy. Mianowicie zbadał tylko z akapitu ostatni rytm. To jest tak, jakbyśmy badali, porównywali dwie opery, bo to chodzi o dźwięki, i zbadali z każdej sceny, no nie mówię już z aktu, z każdej sceny tylko ostatnią nutkę. No, to była technika, żeby nie zbadać. Dlaczego? Bo te dwa dzieła, nasza kronika polska, musimy je wymienić, i to drugie dzieło, ono się nazywało Historia o translacji świętego Mikołaja ze Smyrny, to jest dzisiaj Turcja, do Wenecji, na wyspę Lido. I profesor Plezia tak badał, żeby broń Boże nie wyszło, że te dzieła są podobne. A one były idealnie podobne również w zakresie rytmiki. No, podświadomie to robił. Często tak wiemy, że są wybitne autorytety, które hamują czasami. Nie posądzamy ich tutaj o jakieś niecne. No i proszę Państwa, ja kiedy oczywiście to wszystko zebrałem, ML to jest Monachus z Lido, czyli to jest właśnie to dzieło Historia o translacji, też anonimowe dzieło. G to jest nasz Gal. I zestawiłem 5 takich, czy nawet 10 takich przykładów, gdzie pokazałem, że to właściwie no, tak samo pisze, to jest jedna osoba. Nie ma możliwości, pani profesor Borawska miała rację, ale również jak pani profesor Borawska nie mogłem, bo nie umiałem porównać rytmiki. No i kiedy ja to napisałem, najwybitniejszy polski mediewista wówczas, Gerald Labuda, napisał tak: mnich z Lido, czyli ten autor tej historii, i nasz Galanonim to jest jedna i ta sama osoba. Mogłem się już cieszyć i uważałem, że sprawa jest zakończona. Na szczęście był jakiś doktor, który wyśmiał mnie w recenzji na wszelkie możliwe strony i następnie powiedział: panie profesorze, tak każdy wówczas pisał. To nie jest, to tak jakby dwóch ludzi porównujemy. No każdy ma włosy, każdy ma rzęsy, każdy tego. No i po prostu co ja mogłem na to odpowiedzieć? Postanowiłem oczywiście zacząć badać rytmikę. Co to jest za zjawa? Proszę Państwa, odkryto ją dopiero w latach 80. Widzimy tu voilà, 1881 roku. Przedtem już historia była bardzo poważna. Nikt jednak o niej nie wiedział. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak czytano średniowieczne podręczniki, to nikt nic z tego nie rozumiał, gdzie było o tej rytmice, i każdy mówi, to my w wydaniu tego podręcznika to opuścimy, nie będziemy tutaj o tym pisali. No i dopiero ten uczony francuski Noël Voilà 1881 odkrył. I proszę Państwa, teraz kilka słów muszę powiedzieć, na czym ta rzecz polega. Otóż rytmika to jest sekwencja akcentów wyrazowych ostatnich dwóch wyrazów w zdaniach lub równoważnika zdania. A gdzie było zdanie zakończone? No tam, gdzie była rytmika. W średniowieczu były kropki, ale one nie zawsze znaczyły to samo, co dzisiaj. Więc no jest to, ale można sobie, proszę Państwa, po polsku to bardzo dobrze powiedzieć. Zobaczmy najpierw cursus trispondeicus. To będą dwa ważne. Było 4 rytmy podstawowe. Cursus trispondeicus, cursus velox. Pierwszy przykład polski, koła narysował. Napisałem akcenty. Język polski, podobnie jak język łaciński, ma akcent na przedostatnią sylabę. No, tu są też poloniści, od razu krzykną, ale my mamy wyjątki, jak fizyka, matematyka, opera, wyrazy obce, które są
proparoksytonami, czyli mają akcent na trzecią od końca. I tak samo jest w łacinie, tylko że tam jest gdzieś 1/3, a u nas są wyjątki. Czyli na przykład, proszę Państwa, kursus, no to jest bieg. No wiemy z komputera, że biegnie sobie kursor. Kursus, po polsku fizyka atomowa. To jest kursus i tak to brzmiało po łacinie. To jest ta sekwencja. Jak ją teraz zaprogramować w komputer? Proszę Państwa, nie było żadnych podręczników i nie ma podręczników. Więc ja gdzieś tam z jakichś kartek, przykładów wyszukałem, uczyłem się, zapisywałem, zakrywałem jak małe dziecko, ale ciągle do przodu. No i zobaczcie, tu jest tekst Gala, po lewej macie Państwo napisane po łacinie, po prawej macie tłumaczenie, to jest opis naszego Bolesława Krzywoustego, no i on niczym się nie zdradza. Ale jak już poddamy go troszeczkę pewnym tutaj badaniom i to zrobił już, proszę Państwa, w połowie, nawet wcześniej była tutaj datę życia, ale w 1824 roku Feliks Będkowski, profesor naszego jeszcze przed powstaniem listopadowym uniwersytetu, to był carski uniwersytet, ale był bardzo dobry, i on, Bandke, wybitny wydawca, wydał Gala według jego rad. I możecie Państwo zobaczyć, ja muszę tu wyjrzeć, żeby widzieć, i mamy habuisse fuisse, enarrare vindicare, habuit adhibuit, excusamus commendamus. Co się okazuje? Otóż Gal jest dziełem rymowanym. To pani Borawska wiedziała, ja też, ale to wiedzieliśmy od tego wybitnego uczonego. Ale to nie wszystko. Przerzućmy dalej. To oczywiście są takie różnego rodzaju, widzimy jakie są rymy, jest ich aż tutaj 10. Jeden po drugim się rymują, czysto, nieczysto. Na dole są tylko para, czyli rym parzysty. A teraz, proszę Państwa, według tego sekwencji akcentów już przerzucamy. Czy tu mamy napisane? Chyba tak. Jeszcze, moi kochani, nie. Otóż może ja tylko powiem, ten człowiek pierwszy, Niemiec, nie Polacy, rówieśnik Sienkiewicza, ale zajmował się literaturą klasyczną. On pierwszy w 1905 roku wykrył tę rytmikę u Gala. Ja już ją tutaj na piechotę wyznaczyłem. I widzimy, jest velox, znaczy u góry jest planus, velox, trispondeicus. Czyli jakbyśmy mówili, ten sposób akcentowania charakterystyczny. Z czego to wiadomo, że jest taka sekwencja? No proszę Państwa, ze słowników. A słowniki, no ich autorzy wiedzą z poezji, ale tak naprawdę jeszcze wiemy z gramatyki, bo przedostatnia sylaba jest właśnie, ja już pokażę, polega tutaj na gramatyce. I mamy łaciński czasownik, ja dam tylko jedną stronę. On ma, proszę Państwa, 200 odmian. Jeden czasownik to jest chwalić, no i zobaczmy, ile jest tu czasów, a potem jest strona bierna, a potem ta strona bierna to oczywiście się odmienia i tak dalej. Jednym słowem, mówię, jak ja bym chciał zbudować taki program, to proszę Państwa, obliczyłem 8 milionów rekordów, a życie jest krótkie. Razy 2, 16 milionów. No mówię, nie do pokonania. I teraz właśnie, to, że nie byłem latynistą, nie skończyłem filologii, byłem nie samoukiem. Miałem bardzo dobrego przedwojennego nauczyciela jeszcze z Lwowa na studiach i on nas tam ciągle męczył. I tak po prostu sobie wyłożyłem Gala, czytałem i mówię, o może tu będzie. No i patrzę, że często wyrazy na awit. Mamy tam podkreślone, to jest czasownik, czas przeszły, perfekt. Mówię, aha. I widzę, główna zasada musi mieć 4 sylaby. No to ja wpisywałem, teraz ten drugi, poprzedzający go wyraz musi być proparoksytonem, musi mieć ten akcent na trzecią sylabę. Też sprawdzałem, jest. I żeby, proszę Państwa, nie grzęznąć w tym tekście, przerzucałem. Ctrl F i awit i mówię, ja to do końca kroniki przejadę. A potem druga jakaś sekwencja mi się wybijała i w ten sposób zauważyłem, że mamy
końcówkę ostatniego wyrazu na awit, tylko 27 takich podstawowych. Po drugiej jest aż 81, ale proszę Państwa, to są końcóweczki, w sumie to jest 13 wyrazów. Co to jest dla komputera? Co? Aha, tu. Tak. Proszę Państwa, co to jest dla komputera? 27 i 81. No i zacząłem budować pętlę. Pętla była bardzo prosta, mianowicie inny to wybrałem końcówkę abant. Szukaj, policz samogłoski, musiały być 4, a skąd, bo to były 4 sylaby. Następnie, jeżeli tam jest, no to znak tej krateczki naszej, bo jej w tekście nie było oczywiście. Następnie przejdź do poprzedniego wyrazu, policz, że przynajmniej muszą być 3 sylaby. Czy on ma jedną z końcówkę tych 81 czy 13, a jak ten, to znak et. I pętla w koło. I oczywiście jak był tylko znak krzyżyka, to był trispondaicus, to był ulubiony Galan, ale jeszcze bardziej ukochany ten krzyżyk, znaczy ta kratka z tym. I razem była Velox. No i ja mówię, napiszę taki program, ale żona powiedziała, jest społeczny podział pracy, musi być informatyk. No i mojego ucznia kiedyś musiałem z biedy uczyć w szkole i proszę Państwa, był wybitnym matematykiem. On już był na Politechnice Poznańskiej, licencjat robił i ja mówię, Piotruś, a jeszcze była dobra rzecz, tak samo się nazywał jak ja, to był przypadek. Ja mówię, Piotruś, zrobisz? No zrobił w jeden dzień ten program. No i ja teraz cały szczęśliwy wepchałem, bo pierw trzeba właśnie porównywać te teksty, znaczy może inaczej kalibrować. Olbrzymi plik, proszę Państwa, 3 miliony znaków plus spacje, razem ze spacjami ładuję, no i mówię, zobaczę takie zagęszczenia, pewnie jak niebo tutaj, a ja, proszę Państwa, widzę drogę mleczną, wszystko się świeci, bo to podświetlaliśmy te znaki. Ja mówię, no nie tak, Piotr, musisz coś zrobić, żeby on pewne skupiska. I on mi wtedy zrobił taką tabelkę i mówi tak, u góry pan sobie napisze liczbę znaków, ja wybrałem 2 strony, czyli 4000 znaków, a u dołu ile tych Veloxów? No 16 na przykład, bo potem się okazało, że to jest dobra liczba, nie za mała, nie za duża, to tak jak z tymi kurhanami, nie można było przesadzić ani w tą, ani w drugą stronę. No i zaczęło wychodzić, cały szczęśliwy, mówię, teraz zapakujemy plik, znowu 3 miliony, a w środku ukryję kronikę Gala, czy program do szukania Gala, chociaż to był bardziej program do prozy papieskiej, bo Gal pisał właśnie z udziałem 25% Trispondaicusa i około 60% Veloxu. Natomiast papiestwo pisało 60% Veloxu, nie używało. Więc ja mówię, ten Trispondaicus na razie na boku, ale czy znajdzie? Oczywiście natychmiast znalazł. To były pliki HTLM, tu z boku pięknie listwo mi zaznaczył, gdzie on leży. Jestem cały szczęśliwy i zadowolony. Program jest gotowy. Następny plik, proszę Państwa, zaraz zobaczymy. Tak, tu jest taki Szwed, bardzo ciekawy, 36 rok urodzony, jeszcze niedawno żyje i się ma dobrze. Proszę Państwa, on poprawił poprzednich uczonych, bo oni odkryli, że ta proza papieska, a Gal też był prozą papieską, zrodziła się w 1088 roku. Natomiast on powiedział, no nie, trzeba jeszcze, bo przejrzał to wszystko, napisał wspaniały doktorat w Szwecji i w nagrodę uniwersytet zaproponował mu etat, może pan u nas pracować i tak się rzeczywiście stało. Mówi, pana specjalizacja będą języki afrykańskie na Madagaskarze. No i tak został. No ale proszę Państwa, już kończymy, mamy 5 minut, wiem. I wyznaczył tę datę. Więc ja mówię, teraz do kalibracji następne 3 miliony znaków, a bazę miałem gigantyczną.
900 000, a może i większą. Skąd? No bardzo prosty sposób. Wymyśliłem proste słowa łacińskie, wyszukiwarkę Google, tylko to z Piotrusiem ubraliśmy w program i on chodził po całym internecie, wszystko kopiował w pliki, a program to w sekundę, w 15 minut, 1000 stron na sekundę, wówczas, to 10 lat temu. No i moi, proszę Państwa, włożyłem mu wiek 4., 5., 6. I mówię, tam nie może być prozy papieskiej. I tu kompletny szok. Tekst Konstytucji Konstantyna Wielkiego. Mamy, widzimy, Velox. No coś niemożliwego. Proszę Państwa, tysiące ludzi badają i nie wiedzą, że jest napisany, że wtedy się zrodził. Ten program komputerowy odkrył. Obok jest jeszcze iloczas. Wtedy istniał w łacinie, a w języku polskim do XV wieku. No i mówię, no to musi być mój program zepsuty. Ale się okazało, że nie, że to było odkrycie i powiedziałbym, to było ważniejsze nawet niż Gall, bo to miał jakiś wymiar światowy. No i moi drodzy, tu jest jeszcze, cóż tu mamy? Sięgnąłem po starsze dokumenty papieskie, połowa VIII wieku, wszystko Velox, już bez komputera, bo dokumenty są mniejsze, no 1000 znaków czy tak dalej, trzeba było na piechotę to robić, ale już wiedziałem, gdzie szukać. No i to były wielkie sensacje. No i proszę Państwa, to jest uczony amerykański, nie wiem, czy on tutaj jest, chyba jest, Oberhellman, który wprawdzie odkrył, że w tych kodeksach był tak zwany cursus mixtus, ale nigdy nie wiedział, że papieski. Bo już myślałem, że już jestem super odkrywcą. No a nie byłem super, tylko odkrywcą. No tu zebrałem te procenty, poustalałem. No i proszę Państwa, co się okazało? Że te dwa dzieła już na pewno, bo proszę Państwa, jedyne na świecie, w tej całej gigantycznej 900 000 stron, 20 000 tytułów, tylko one mają taką właśnie rytmikę, tylko one mają, jak tu Państwo widzicie, pewną strukturę. Ludzie średniowiecza kochali pewne zasady i on w jednym i w drugim ten sam szablon powielał, więc nie ulegało wątpliwości, że to jest jedna i ta sama osoba. Kiedy sięgnąłem do tych dwóch źródeł, to mogliśmy się oprzeć na bardzo konkretnych przykładach. No i proszę Państwa, okazało się jeszcze, że nasz Gall miał podpis, w cudzysłowie podpis, 16-zgłoskowiec, trocheiczny. Do niego też napisałem program. Piotruś go przełożył na ten i żeśmy puścili pierw też znowu, wszędzie na świecie są 16-zgłoskowce, ale ja mówię, 2 linie muszą wystąpić, on się musi rymować. I wtedy się okazało tylko u Galla, tylko w tym historia. No to te 16-zgłoskowce poświęcił osobie, 16 napisał w kronice, 10 królowi węgierskiemu Władysławowi. Krzywoustemu nic, Bolesławowi Chrobremu nic. No jadł nasz chleb, a nie był taki, prawda. No tutaj właśnie jak pokazuje, jak on ma strukturę, jak ja to badałem. Program pytał, czy ma z dwusylabowcem, a jeżeli to tak, a czy on jest na takiej pozycji, to było, ale już dla niego trudne, o tak tu wyglądało wszystko to. No i, o ładne, ale słychać mnie. Tak, proszę Państwa, tak zbudowaliśmy też ten program i te wszystkie różnego rodzaju. Powiem szczerze, że nawet, bo każdy, Państwo jesteście przede wszystkim młodzi ludzie, ale wszyscy znacie Piotra Abelarda i Heloizę. No wszyscy znają. Nawet nasz słynny Abelard, udało mi się dzięki temu, zmałpował ten 16-zgłoskowiec, 4 wiersze ma, tu jest pokazane. Też dzięki temu komputerowi można było do tego dojść. No i proszę Państwa, jeszcze poezja, etc. W każdym razie, jaki był skutek? Okazało się, że Gall należał do prowęgierskiego stronnictwa skupionego wokół królowej, Heleny Pięknej, królowej chorwackiej. Co ona miała wspólnego z Polską? No, była siostrzenicą Kazimierza Odnowiciela i wraz z królem chorwackim, Almoszem, przybył wygnany z tej Chorwacji przez Kolomana,
przybył do Polski. No a co ten Almosz miał wspólnego? No był szwagrem Bolesława Krzywoustego. To się wszystko zamknęło w jedną całość. Ja to muszę wybitnie tu skracać. Tu pokazuję pewne wiersze, które on pisał, które mógł tylko napisać Chorwat. I tu cała historia. A chcę Państwu pokazać, bo zadałem sobie pytanie, bo był mnichem, był Chorwatem, ze tego stronnictwa, to dłużej by trzeba było mówić. No i z jakiego opactwa? A tam jest, proszę Państwa, 200 opactw. I jakie to może być? Ale było tylko jedno opactwo, gdzie było cały czas przy królu. Zwonimir się nazywał małżonek, on już, tej Heleny, on już w tym najbardziej krytycznym momencie, kiedy Gal ma świadomość i tak dalej, już nie żył. I proszę Państwa, to był, musiał taki opat, to był opat, który właściwie służył, bo miał oprawę intelektualną, czyli pisał listy, wszystko i on chodził za tym królem krok w krok. To musiał być z takiego kręgu. No i to mogło być tylko w stolicy. I mam, proszę Państwa, z końca XIX wieku rysunek. Knin, stolica historycznej Chorwacji. No a to by było mało. Proszę zobaczyć, jak to jest rysunek dzisiaj wygląda. To potężna twierdza. Tak, niestety nie ma już tego, bo proszę Państwa, obok leży klasztor świętego Bartłomieja i z tego klasztoru go wyciągam. No, natomiast jedno jest pewne, że ta analiza rytmiki pozwoliła nam zupełnie inaczej spojrzeć na tego kronikarza. Dziękuję. Profesor Tomasz Jasiński, bardzo dziękujemy. Trudne zadanie przed kolejnym prelegentem, żeby sprostać charyzmie profesora. A ten kolejny prelegent to Adam Dylewski z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przenosimy się do przełomu wieków XIX i XX, od kalendarza ludowego do bazy danych, czy mówiąc ściślej, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, od dawnych roczników statystycznych do współczesnych arkuszy kalkulacyjnych. Szczegóły w prelekcji Adama Dylewskiego. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia w tak znakomitym towarzystwie. Rzeczywiście jestem w dosyć dyskomfortowej sytuacji, bo jestem po wielu znakomitych przemówieniach i przed przerwą obiadową, więc postaram się dosyć lapidarnie przedstawić ten projekt, tym bardziej, że on jest trochę skromniejszy od tu prezentowanych, bo wychodzi z biblioteki, a bazuje głównie na arkuszach kalkulacyjnych. Spróbujmy zatem. Otóż, przepraszam, spróbuję się tutaj tym posłużyć. Tak, generalnie opowiem Państwu o tym, co znaleźć można w kalendarzach ludowych i rocznikach statystycznych, które opisują społeczności Żydów pruskich. Dlaczego te materiały są wyjątkowe? Jaką metodę do ich badania przyjęto i wyciągnę wnioski, które myślę, że tu korespondują też z pewnymi moich przedmówców, może postawami, tak? Bo generalnie mam wrażenie, że wiele z tych modeli, które tutaj oglądaliśmy działania, to są takie modele, w których fascynuje nas jakiś przedmiot, gromadzimy o nim dane, te dane następnie analizujemy, agregujemy i dzięki różnym nowatorskim rozwiązaniom dochodzimy do osiągnięć, które pozwalają nam załatać luki poznawcze, luki badawcze, czyli to, czym się nauka zajmuje. Więc generalnie początek tej opowieści jest w Bibliotece Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Żebym mówił do mikrofonu, dziękuję. Tak, więc początek tej opowieści jest w Bibliotece Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Jeszcze może powiem, że zręby intelektualne tego projektu powstały tutaj w Muzeum Historii Żydów Polskich. Polin, natomiast jego wersja naukowa będzie rozwijana w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Natomiast w Bibliotece Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie podczas przeglądania tamtejszego księgozbioru znalazłem ciekawą grupę kalendarzy, które zawierały, jak to w kalendarzach XIX-wiecznych, kiedy był rozkwit tego gatunku największy, również inne dane, które autorzy dołączali do tych kalendarzy, dane, które przekazywały nam ciekawe informacje i, jak się okazało, za chwilę nieznane o społecznościach Żydów żyjących w Prusach. Szczególną moją uwagę zwróciły kalendarze sygnowane imieniem i nazwiskiem Filipa Wertheima, sekretarza gminy żydowskiej w Berlinie. On wydał takie 3 roczniki i w tychże rocznikach, poza różnymi przydatnymi rzeczami, świętami żydowskimi, jakimiś typowymi, użytecznymi w tamtych czasach informacjami, na przykład datach jarmarków i targów, tak, większość Żydów pruskich to byli kupcy, zamieścił też informacje dotyczące gmin żydowskich funkcjonujących w Prusach. Te informacje zaintrygowały mnie bardzo mocno, chociaż one były tam jedną z ozdób, tak, bo były też tam utwory literackie, inne rzeczy. Jedną z ozdób, to co mnie wyjątkowo zaintrygowało, to był ich uporządkowany charakter. Otóż okazuje się, że Filip Wertheim działał według jednego modelu, to znaczy wymyślił sobie jakiś rodzaj hasła, to jest, przypominam, rok 1856 się zaczęło. Tutaj mamy gminę w Ostrowie Wielkopolskim, no i przedstawiał swoim czytelnikom, jaki ta gmina ma obszar, ilu ma wiernych, ile osób płaci składki, jakie posiada obiekty, kto zasiada w zarządzie szkoły, jakie działają w niej organizacje i bractwa, kto zajmuje pozycję rabina, czy etat rabina obsadza, jaki jest skład zarządu i skład reprezentacji gminnej. Zastanawiałem się, skąd się ten porządek bierze w dziełach Wertheima. Być może, to jest jeszcze do zbadania, wynika on po prostu z układu regulującej sytuację prawną Żydów pruskich ustawy z 23 lipca 1847 roku, która się nazywa o stosunkach, o stosunkach Żydów w Prusach. Może ten tytuł jest trochę dzisiaj już anachroniczny. Natomiast ustawa jest o tyle ciekawa, że ona w pewnych elementach obowiązuje do dzisiaj. Wiem, że istnieją też sytuacje, w których kodeks Napoleona jest aktualny, ale to chyba jeden, no nie mamy podmiotu, prawda, który by dzisiaj, czy podmiotów, które by były odbiorcami czy adresatami tej ustawy, natomiast niektóre ustawy współczesne, jak tutaj widoczna ustawa o Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, czy tam stosunku państwa do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, expressis verbis się na tę ustawę powołują. No i, że tak powiem, zachowałem zainteresowanie Wertheimem, zastanawiając się, co z tym można dalej zrobić. Następny krok to nastąpił w roku 2019, kiedy Biblioteka Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem zdigitalizowała i zamieściła 15 kolejnych wydań rocznika statystycznego, który wydawany był przez Związek Gmin Żydowskich w Niemczech, niemiecko-izraelski Związek Gmin. I było to dla badaczy tego tematu odkrycie sensacyjne, dlatego że zawartość tych roczników w wielu miejscach uzupełnia, a nawet przewyższa to, co Państwo widzą po stronie prawej. Dzieło fundamentalne dla tego tematu, dzieło Hepnera i Herzberga, wydawane w latach 1904-1929 i uznawane w Polsce przez polskich badaczy także za absolutne źródło, takie pismo święte tematu wręcz. Tak, tymczasem okazuje się, że Hepner i Herzberg w wielu miejscach,
w wielu miejscach no, nie popracowali, zwłaszcza, że część tego dzieła powstała już po I wojnie światowej, kiedy wiele z tych skupisk przestało istnieć. I teraz, co jest jeszcze ciekawe, że polscy badacze nie korzystali na szerszą skalę z tych roczników, chociaż były one w dziele Hepnera i Herzberga przywoływane bezpośrednio. Ja myślę, że wynikało to przede wszystkim z ich rzadkości. Mianowicie, jeszcze wracając na chwilę do Wertheima, ja zastanawiałem się, ile egzemplarzy tego Wertheima zostało, czyli tego pierwszego rocznika. Otóż znalazłem ich 6. 4 są w bibliotekach niemieckich, 2 są w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. I zacząłem się tym tematem trochę bardziej interesować ponownie. W różnych rozproszonych jeszcze źródłach znalazłem jeszcze wydania, których brakowało w bibliotece Compact Memory. Jedno jest w Google Books, inne gdzieś tam w bibliotekach cyfrowych. Tutaj w ogóle biblioteki cyfrowe są ważne, bo jest widoczna ich rola. Dają nam dostęp do książek, które istnieją w bardzo znikomej ilości, chociaż są to źródła drukowane. I dlatego to jest zawartość najbardziej ambitnego wydania z 1905 roku, które było tak hermetyczne, że publiczność zażądała powrotu do poprzedniej formy. I zacząłem znowu analizować zawartość tych roczników. I co się okazało? Jak Państwo widzą, ten model Wertheima, że tak go nazwę, jest we wszystkich w pewnych mutacjach, ale cały czas jest powtarzany. Co mi to uświadomiło? Otóż uświadomiło mi to, że istnieje zupełnie, mamy unikatowy zbiór danych, tak, tych samych danych, rozciągnięty na długim okresie 1856-1933, bo one też były wydawane już po I wojnie światowej, na podstawie których możemy zacząć badać dokładnie historię gmin żydowskich w Prusach, spróbować ją napisać w jakimś sensie na nowo i może trochę inaczej niż czynili to poprzednicy sprzed stulecia. I pomyślałem sobie, że jest to również idealna metoda. To jest porównanie struktur tych zapisów dotyczących gmin z kolejnych roczników. Pomyślałem, że jest to idealna metoda, żeby wyprowadzić metodę kwantytatywną, wprowadzić w czyn. W historiografii metodą kwantytatywną nazywamy uprawianie ilościowych badań historycznych. Generalnie jest to metoda stosowana w historii politycznej i gospodarczej, przede wszystkim we Francji też społecznej. Charakterystycznym jej narzędziem są tabele, wykresy, mapy. Ma ona rozmaite zalety, czyli na przykład bardzo łatwo jest prowadzić porównania, badać zjawiska masowe. Jak się za chwilę okaże, można w czasie pracy formułować hipotezy badawcze, a następnie je weryfikować i potem zamieścić w swoim dziele naukowym tabelę stosowną, która jest więcej warta niż 1000, prawda, słów, jak to przy fotografiach też bywa. Wada, jedna zasadnicza, jest taka, że jest potwornie pracochłonna. To znaczy trzeba te wszystkie dane wklepać, mówiąc tak potocznie, do tabel. Myślę, że ten obrazek, który tam Państwo widzą po... Przepraszam, ja widzę... Czy możemy poprosić o przywrócenie? Tak. Ten obrazek, który Państwo widzą po prawej stronie, tutaj dzielę pewnie z wieloma prelegentami, zarówno i z poprzednikami, jak i z moimi następcami. I co jest ciekawe, jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę, otóż w Polsce metoda kwantytatywna, jak tutaj na tym skomplikowanym wykresie panowie Guzowski i Poniat z Uniwersytetu Białostockiego przekonują, jest w zaniku. To zdumiewające. Jest w zaniku, występuje w pewnych danych, znaczy w pewnych dziedzinach badań, ale generalnie uprawia się u nas dziejopisarstwo. W jakimś tutaj profetycznym zupełnie stanie będąc, tutaj kolega pana profesora Jasińskiego z Uniwersytetu Poznańskiego, profesor Makowski, kiedyś apelował o użycie tej właśnie metody kwantytatywnej do badań nad Żydami. To było w 2004 roku, ale ten apel bardzo długo pozostawał bez żadnego efektu. Ta metoda jest stosowana coraz rzadziej i co jest ciekawe, ja tu już nie będę tego czytał, bo nie mamy tyle czasu, ale
im bardziej komputery wchodzą do użytku, tym mniej w Polsce ukazuje się artykułów i tekstów, które oparte są na tej metodzie. Jest to trend odwrotny do tego, co mamy w nauce zachodniej. Ale w tym projekcie tak nie będzie. W tym projekcie tak nie będzie. W tym projekcie wszystkie te dane zostaną wprowadzone do baz danych. Następnie zostanie przeprowadzona analiza. Również bardzo żmudny etap walidacji rekordów, czyli sprawdzenia tego tutaj, pan, który mówił o kurhanach przede mną, no ręcznego sprawdzenia po prostu tego zostało wprowadzone z tych roczników. No i potem już będziemy się analizować, odpowiadać na pytania. No i jak się uda, to na koniec będzie publikacja. No i teraz generalnie wszystkie dane, które są w tych rocznikach, zostaną wprowadzone do specjalnie zaprojektowanych baz danych. Można te bazy sobie powymyślać na rozmaite sposoby. Pierwsze i ostatnie wzmianki o istnieniu danych gmin, cmentarze, jakie istnieją, organizacje, jakie istnieją w poszczególnych gminach żydowskich i daty ich funkcjonowania. Możemy spróbować połączyć, co rzeczywiście zamierzam uczynić, te arkusze kalkulacyjne z oprogramowaniem genealogicznym, czy też z badaniami genealogicznymi i poszukać stosunków pokrewieństwa pomiędzy członkami zarządów, czyli ustalić istnienie elity żydowskiej w danych gminach. Możemy zobaczyć, jak funkcjonował rynek, bo to był rynek zawodowy kantorów, nauczycieli i rabinów w Wielkim Księstwie Poznańskim. Możemy bardziej ambitne jeszcze cele przed sobą postawić. Możemy zobaczyć, bo bardzo często było tak, że na przykład rabin był jednocześnie rzezakiem, prawda? Albo nauczyciel jednocześnie był kantorem. Możemy zobaczyć, jak układają się te powiązania. Możemy przeanalizować budżety, bo też w tych rocznikach są dane o budżetach. Możemy zbadać, tak jak już mówiłem, organizację, ale spróbować je rozciągnąć na poszczególne dziesięciolecia, zobaczyć, jak wyglądało życie społeczne. Jak Państwo widzą, jest tego dużo. Możemy również stworzyć takie bazy, które będą się agregować w inne, większe bazy, taką bazę matkę tak zwaną, która nam to pokaże na szerszym tle, umożliwiającym badania porównawcze. Ja to sobie wszystko tutaj, żebym nie był gołosłowny, taki jeden przykład tego, co można z tej numerologii wyczytać. Tutaj Państwo widzą jeden kadr wycięty, który nam pokazuje spadek liczby nauczycieli w prowincji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku. Do tego żydowskich. Do tego projektu zostało zaprojektowanych 30 takich baz danych. Ja sobie policzyłem, że mają one łącznie ponad 6 000 kolumn, 69 000 wierszy do wypełnienia, co oznacza, że jest astronomiczna zupełnie liczba 416 ponad milionów komórek. I każda z tych komórek może zawierać jakiś fakt historyczny. Więc widać tutaj ogromną efektywność metody kwantytatywnej, a to nie są jej jedyne zalety, bo tych zalet jest jeszcze więcej. Mianowicie, ja tutaj już to pominę, ale cały czas podczas pracy z tymi danymi przychodzą do głowy rozmaite myśli, które można na bieżąco weryfikować. Dla mnie jednym z najciekawszych odkryć była kwestia tego, że o ile w judaistyce wiemy, że w gminach żydowskich najważniejszą organizacją jest Bractwo Pogrzebowe, tak zwane Bractwo Święte Hevra Kadisza, okazuje się, że numerem 2 były stowarzyszenia kobiece. O stowarzyszeniach kobiecych pisano tylko w latach 90. W Niemczech ten temat jest w ogóle nieznany. Emancypacja kobiet żydowskich nie był badany szerzej. Czeka, po prostu ujawnił się i czeka na zbadanie. Kolejne zalety metody kwantytatywnej, o hipotezach już mówiłem, są takie, że jeżeli budujemy tak szerokie modele, to brak jakiejś danej nam nie zachwiewa całym modelem, prawda? Bo można zaobserwować proces po prostu bez jednego elementu. Coś, co niezwykle cenię w tej metodzie, to jest także to, że wykluczamy element intuicji, który
dla mnie jest trochę przekleństwem w historiografii. To znaczy nie mówimy większość Żydów, dużo kobiet, zazwyczaj, rzadko i tak dalej, tylko mówimy 215 z 276 kupców sprzedawało, załóżmy, konie. Prawda? I to jest konkret. To jest to, co jest solą historiografii, czyli fakty. Oczywiście tego rodzaju działania nie zastąpią nam badań archiwalnych, które są fundamentalne oczywiście, natomiast no, rozświetlą nam. To jest jak taka busola, po prostu już idziemy do archiwum i wiemy, o co pytać. Te wnioski są tutaj tak napisane, że wyszły poza kadr, ale powiem Państwu właściwie, na czym tu polega nowatorstwo, bo można sobie powiedzieć, że przecież to już w czasach sumeryjskich można wyobrazić sobie kogoś, kto przepisuje z jednej tabliczki na drugą, prawda, znakami klinowymi i tam dochodzi do jakichś wniosków, ale różnica pomiędzy dawnymi czasami a naszymi czasami jest podstawowa. Otóż wszystkie rzeczy, które tutaj zostały użyte, czyli biblioteki cyfrowe, arkusze kalkulacyjne, optyczne rozpoznawanie znaków, jakieś bardzo szeroko pojęta digitalizacja, to jest kwestia ostatnich 30 lat, czyli mamy tutaj Armanda Duplantisa, który bije kolejne rekordy, prawda, w skoku o tyczce świata i my w jakimś sensie dzisiaj też możemy być dzięki tym wszystkim nowoczesnym urządzeniom Armandami Duplantisami. Coraz więcej wiemy, coraz szybciej gromadzimy dane, coraz szybciej je opracowujemy i przetwarzamy. Czyli to jest dla historiografii, moim zdaniem, nadchodzi nowa epoka, w której możemy napisać choćby taką historię gmin żydowskich w Prusach, czy w Wielkim Księstwie Poznańskim na nowo. To nie jest tak, że wszystko już zostało powiedziane. Można spróbować to zrobić jeszcze inaczej. Taka ciekawostka już, ciekawostka 19 minuty, że tak powiem, bo tyle nam zostało. Okazało się podczas tych prac, że dwaj główni twórcy technologii optycznego rozpoznawania znaków wywodzą się z kręgu Żydów niemieckich. Emanuel Goldberg, który ją kiedyś pracując w zakładach Zeissa zaprojektował i pochodzący z rodziny austriackich Żydów Ray Kurzweil, więc, który tutaj jest z taką maszyną do odczytywania znaków właśnie sfotografowany. No więc aż prosi się, żeby zbadać przy pomocy tych technologii Żydów pruskich. Jeszcze na koniec, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, jaki tu kalendarz jest, ile to czasu zajmie, więc prawdopodobnie realizacja tego projektu zajmie 4 lata. To jest rozpisane na lata akademickie. Jak widać, pierwszy rok to jest to wklepywanie, mówiąc potocznie. Następnie weryfikacja danych, praca w archiwach, potem kwestia syntezy, zderzenia tego również z literaturą, która jest. No i na koniec, jak się uda, publikacja, która usunie istniejącą do dnia dzisiejszego lukę badawczą w badaniach nad Żydami Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1848-1920. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Bardzo dziękuję. Wystąpienie Adama Delewskiego zakończyło pierwszy panel naszej konferencji. Teraz zapraszam Państwa na krótką, 15-minutową przerwę. Po niej przygotowaliśmy coś wyjątkowego na rozpoczęcie drugiego panelu, także widzimy się za kwadrans.